Nazywam się Freda Kleczewska. Moje prawdziwe nazwisko, nie wiem skąd. Urodziłam się w Łodzi w 1931 roku. I w jakiej rodzinie się Pani urodziła? Kim byli rodzice? Urodziłam się w rodzinie żydowskiej. Tata był bundystą, czyli inaczej mówiąc jidyszystą, absolutnie niereligijnym, to znaczy w dzieciństwie w domu mówiło się po żydowsku, szczególnie z ojcem, z mamą raczej po polsku. Miałam siostrę młodszą ode mnie o 2 lata i tak żeśmy się, że tak powiem, chowały. Te lata, które ja pamiętam, odbywały się w Falenicy, gdzieś tu w pobliżu Warszawy. A przedtem mieszkałyśmy przypuszczalnie w Łodzi, ale ja tego nie pamiętam. A mama czym się zajmowała? Mama, która była z zawodu modystką, po urodzeniu dzieci, to znaczy przed moim urodzeniem, 2 zmarło, ja byłam 3, nie pracowała już zawodowo, zajmowała się wychowywaniem dzieci, to znaczy mnie i mojej młodszej o 2 lata siostry. Czyli ojciec był buddystą, ale czy jego działalność tylko się sprowadzała do tego, że był w polityce, czy miał jeszcze jakiś zawód inny? Ojciec był buddystą, tak. Ale czy miał jeszcze jakąś pracę zawodową poza? Ojciec pracował zawodowo w związkach zawodowych bundu. Nie wiem, czym on się tam dokładnie zajmował, ale to była jego praca, to był jego zarobek, bardzo, bardzo marny, zważając na warunki, w jakich myśmy żyli przed wojną. Ale to był jego zawód i bardzo oddanym, bardzo przejętym buntowcem czy buddystą. A pamięta Pani przedwojenną Łódź? Nie, przedwojennej Łodzi nie pamiętam. Ja myślę, że myśmy wyjechali z Łodzi, kiedy ja miałam chyba 5 lat. Pamiętam Falenicę i pamiętam wojenną Warszawę. To znaczy w 1939 roku, 1 września, myśmy się z Falenicy przynieśli do Warszawy. Nigdy nie rozumiałam, jaka była logika, żeby z małego miasteczka, gdzie nam w zasadzie nie groziło nic, przeprowadzić się do miasta, które na pewno było bombardowane. No ale tak decydowali ludzie dorośli. Także pamiętam początek wojny, aż do momentu, kiedy myśmy wyemigrowali z Polski. A kiedy Państwo wyemigrowali? Myśmy wyjechali z Polski, w ogóle to ojciec wycofał się z armią ja myślę, na apel prezydenta Warszawy. Wszyscy mężczyźni musieli wyjść z Warszawy, chyba do wojska, coś takiego. I znaleźli się po okupacji, znaleźli się tam, gdzie był ojciec, po stronie zajętej przez Rosjan. Mnóstwo mężczyzn tam zostało już, a mój ojciec, który był mądrym człowiekiem, bo wierzył Hitlerowi, to znaczy wierzył w to, że Hitler zrobi to, o czym mówił w swoim Mein Kampfie. Także ojciec po nas wrócił z narażeniem własnego życia i jakoś zorganizował, ja dokładnie nie wiem jak, to żeśmy wyjechali już wtedy z Łodzi, bo z Warszawy, po zajęciu Warszawy i w nieobecności ojca, mama wyjechała z dziećmi, z nami do Łodzi i nawet pojechała do swojego ojca, tam gdzieś za Kalisz. Ojciec nas jakoś odnalazł i pozbierał, posadził na jakąś bryczkę konną i zawiózł na jakiś taki wielki plac. Ja myślę, że to był ten No Man's Land na granicy wtedy niemiecko już rosyjskiej. I ponieważ ojciec znał trochę, ponieważ był już tam
znał troszkę tą okolicę, to tego samego wieczora zebrał grupę ludzi i przeprowadził nas nocą przez granicę. Bo tam byli Rosjanie na tym polu, to chyba mogła być Małkinia, to mi coś mówi ta nazwa. W każdym razie miejsce, gdzie była granica, taki szlaban, to pamiętam, które ludzie błagali Rosjan, żeby otworzyli, nie otwierali, a może otwierali od czasu do czasu. Na tym olbrzymim, zaśnieżonym polu, to był grudzień, leżeli ludzie, którzy zrobili sobie z gałęzi takie szałasy i czekali, aż się ta granica otworzy. Z tym, że myśmy nie czekali, tylko tak pod noc ojciec zebrał tam jakąś swoją grupę widocznie znajomych, mnie i moją siostrzyczkę, na której były 3 palta i jakiś plecaczek. Ja miałam wtedy 8 lat, 9 rok, a siostra miała gdzieś koło 7 lat. I żeśmy całą noc szli przez jakiś tam las i wiadomo było, że nie wolno pisnąć, nie wolno mówić, nie wolno się odzywać. Od czasu do czasu się słyszało z daleka, stoi kto idiot, wtedy wszyscy stawali i się przeczekiwało i się szło dalej. I nad ranem gdzieś znaleźliśmy się już po tej drugiej stronie, w jakimś małym osiedlu, miasteczku, gdzie była linia kolejowa i się wsiadło do jakiegoś pociągu i pojechało. Ja myślę, że to było miasto Baranowicze. Ja to bardzo mgliście pamiętam, ale ja myślę, że w tych pismach, które mama napisała, tam to chyba jest bardziej dokładnie. Czyli to było w 1939 roku, tak? To był koniec 1939 roku. Tak. Ja myślę, że to był grudzień. Dlatego, że od września, od zajęcia Warszawy, od wyjścia z Warszawy do Łodzi i mama do swojego rodzinnego tam miasteczka, jednak minęło kilka miesięcy. I co się stało dalej? Jaki Państwa... I dalej gdzieś ojciec ulokował rodzinę na wsi, to była Białoruś, w jakiejś tam rodzinie żydowskiej, chłopskiej. To znaczy była jakaś ferma, tam była jakaś kobieta, którą nazywali Boba i jakiś chłopczyk w naszym wieku, moim i mojej siostry. I myśmy tam, to znaczy ja pamiętam zabawy z chłopczykiem i z siostrą, a ojciec gdzieś tam się krzątał po większych miastach. Wiem z opowiadań rodzinnych, że zaproponowano rodzinie przyjęcie obywatelstwa rosyjskiego i że ojciec odmówił. Wobec czego w jakimś tam momencie, nie pamiętam oczywiście dokładnie w jakim, w nocy po nas przyszli, załadowali w wagony jakieś i długo się jechało, aż się wylądowało na Uralu, obok miasta Świerdłowsk, w jakimś tam, nie wiem, obozie, nie obozie, który się nazywał Łocinka. Tam były olbrzymie baraki, chyba po 50 osób. W barakach było łóżko, szafka, chyba na 50 osób i duża taka kuchnia, taka płyta kuchenna. Było ciepło zimą i tam rodzice pracowali zimą na piłowaniu drzew w lesie, a latem na przekręcaniu torfu. Tam były torfowiska, które jakieś tam maszyny cięły na takie niby jak cegły. To schło na słońcu i to trzeba było przekręcić na drugą stronę, żeby schło. Znaczy latem pracowali przy tym, a zimą piłowali drzewa. Znaczy moja chuchrowata mama i malutki tato taką jednak ciężką robotę
mieli. I to był obóz, to znaczy z tego obozu nie można było wychodzić, ale ja tam zachorowałam na ucho, z którym już miałam wielki problem w Warszawie w czasie bombardowań. I tata dostał zezwolenie, żeby mnie zawieźć do szpitala, do Swierdłowska. I ja tam byłam, pamiętam, to była już zima, Boże Narodzenie, bo tam była taka duża choinka i jakieś prezenty. I ja tam byłam operowana na to moje ucho, i od którego uratowano mi życie, bo to było bardzo groźne, ale ja potem już na to ucho nie słyszałam. I potem wróciłam do tego obozu ogoloną głową, dzieci się ze mnie tam śmiały, bo tam było sporo dzieci w tym obozie. Jakoś nas zbierano i jakaś była klasa, nie klasa, ale to nie była prawdziwa szkoła, ale jak rodzice szli do pracy, to te dzieci gdzieś się nami ktoś zajmował. Pamięta Pani, czym się dzieci zajmowały? Czy była tam jakaś nauka, nie wiem, rosyjskiego, matematyki, cokolwiek? Matematyki na pewno nie. Ale czymś się tam zajmowaliśmy. Ja tylko pamiętam, że kiedyś się zaczadziliśmy, bo zimą widocznie tam ten piec źle działał i wszystkie dzieci leżały głowami na ławce. To pamiętam, ale o tym, żebym się tam czegoś mogła nauczyć, tego nie pamiętam. No ale siłą rzeczy rosyjski język z władzami obozu można się było porozumieć. Tato znał rosyjski, bo w 17 roku robił rewolucję rosyjską. Także on jakoś sobie radził. W każdym bądź razie było wiadomo, że słowa bunt nie wolno było wymówić. To nawet my jako dzieci tośmy wiedziały przez całą wojnę. No i tam się było do momentu, kiedy Niemcy napadły na Rosję. Dlatego, że wtedy z przeciwników staliśmy się aliantami, bośmy mieli już wspólnego wroga. Także wtedy otworzono obóz i nawet zaproponowano: zostańcie, podzielimy te baraki na mieszkania, zrobimy wam tu, damy dobre warunki. Nikt tam nie chciał zostać. Tato z jakimiś tam innymi ludźmi wynajęli jakiś wagon, nie wiem jak. I tym wagonem się pojechało w stronę, gdzie słońce i owoce, to znaczy na południe, gdzieś do środkowej Azji. I się jechało. Ja dobrej pamięci nie mam, ale wiem, żeśmy przejeżdżali przez jakieś tam różne miejscowości. Zajechało się nawet do Taszkentu, gdzie okazało się, że moja mama miała wujka. Ja się o tym dowiedziałam teraz, czytając mamy wspomnienia, że to był jej wujek i dowiedziałam się, skąd on się tam wziął. Ale pamiętam, że w Taszkencie byliśmy u kogoś. No i potem stamtąd się jechało dalej, aż się zajechało do miasta Osz w Kirgizji. I tam już żeśmy zostali. I czym tam się rodzice zajmowali? Rodzice się zajmowali, najpierw pracowali w jakiejś pracowni, nie pamiętam, skórzanej, nieskórzanej. Tam wiem, że dostawali jakąś zupę, dlatego że w czasie obiadu myśmy z siostrą tam szły pod tą pracownię i wyglądałyśmy. I rodzice nam przez okno tą ich zupę dawały, bośmy były bardzo, bardzo głodne. Tato tam w jakimś momencie miał jakiś kiosk z sokami, jakiś mors, jakiś kwas. W jakimś momencie coś się tam czymś handlowało na rynku, już nie pamiętam czym. No, czym mogli, to tam jakoś się handlowało. I tam w tym mieście Osz w jakimś momencie powstała szkoła polska
imienia Wandy Wasilewskiej prawdziwa szkoła. I ja do tej szkoły chodziłam i przywiozłam dla pani świadectwa szkolne po polsku imieni Wandy Wasilewskiej. I tak żeśmy byli do końca wojny. O tym, co się działo w Polsce, żadnego pojęcia się nie miało, bo nie mieliśmy żadnego kontaktu. Także powrót do Polski był wielką, że tak powiem, niespodzianką, gdyśmy się dowiedzieli, co się działo i że nie ma kogo szukać. Jak ten powrót wyglądał do Polski? Powrót do Polski wyglądał tak, że były to, co się tam nazywało eszelony, to znaczy rząd wagonów i się jechało, tak, że ponieważ długo się jechało, to się jechało do Polski chyba miesiąc. I na granicy, na ile dobrze pamiętam, nie byliśmy za bardzo dobrze przyjęci, bo tam rzucano kamieniami w te wagony, nikomu się nic nie stało. No i zajechaliśmy, w gruncie rzeczy ten pociąg jechał, zdaje się, na Śląsk. Ale myśmy wysiedli tak, żeby się dostać do Łodzi. I żeśmy się, nie wiem, czy w Łodzi się zatrzymał, czy gdzieś po drodze i się potem jechało do Łodzi, ale w każdym bądź razie przyjechaliśmy po wojnie do Łodzi. Okazało się, że ja pobiegłam, bo pamiętałam, pobiegłam do jednej mojej cioci, zadzwoniłam nawet do drzwi, jakaś pani otworzyła, ale to nie była moja ciocia i powiedziała, że pani taka tutaj nie mieszka, znaczy ciocia. Jak się potem dowiedziałyśmy, z kuzynką, którą mam na zdjęciach, które przywiozłam, one zginęły. W gruncie rzeczy cała rodzina, która została w Polsce, zginęła łącznie z moją babcią, z dziadziusiem. Znaczy babcia to była mama ojca, a dziadziuś był ojcem mojej mamy. Bo i jedno i drugie nie mieli jednego rodzica. Uratowała się jedna moja kuzynka, która wyskoczyła z pociągu, jak ich wieźli do Tremblinki. Była potem w lesie do końca wojny i po jakimś krótkim dosyć czasie, najpierw w Niemczech, a potem wyjechała do Izraela i zmarła 2 lata temu w Indiach, dokąd pojechała na wycieczkę. No, młoda nie była, ale ponieważ bardzo się odmładzała. Także, nie wiem, była o 5 lat ode mnie starsza, ale gdzieś pod koniec życia była o 10 lat ode mnie młodsza. Ale należy jej się to, bo te lata, kiedy się człowiek powinien bawić, te lata ona miała w getcie i miała w lesie. Także to, że se potem odbierała, to było okej. Rozumiem. Czy w tej szkole imienia Wandy Wasilewskiej, w ogóle to miejsce, gdzie Państwo byli, czy to był jakiś przysiłek polskiej armii? No, domyślam się, że nie Andersa, tylko jeszcze coś innego. Ja wiem Czy były jak to było? Czy to była tylko czy to byli polscy Żydzi, czy to byli też, jak wyglądało to jakby? Więc to wyglądało tak, że któregoś poranka dowiedzieliśmy się, że ci ludzie, Polacy, nie Żydzi, którzy byli w tym mieście Osz, któregoś dnia znikli czy zniknęli. Okazało się, że oni wyszli z armią Andersa. I tak. Ci Polacy, którzy zostali w tym mieście Osz, to byli Żydzi polscy. Także na ile ja pamiętam, w szkole imieni Wandy Wasilewskiej, gdzie językiem wykładowym był polski i językiem obcym był rosyjski, tam były dzieci polskie, ale ja nie pamiętam, żeby tam były dzieci nieżydowskie. A czy coś pamięta Pani z jakichś rozmów między rodzicami? Czy oni jakoś komentowali to, co się stało z armią Andersa i to, że ona wyszła, a Państwo zostali?
Nie. Tego nie pamiętam, tego nie pamiętam. Wiem, ale to dlatego, że się potem jakoś dowiadywałam przypadkowo, że tam, ale nie z naszego miasta, ale z innych miast, wychodzili z armią Andersa też Żydzi. Z tym, że nie jestem pewna, że nie zmieniali nazwisk, bo zdaje się, że w armii Andersa nie bardzo chętnie przyjmowano Żydów, którzy się swoim żydostwem w taki czy inny sposób afiszowali. Ale nie pamiętam, żeby były jakieś komentarze. W każdym bądź razie przypuszczam, że dla takich ludzi jak moi rodzice wyjście z jakąś armią nie wiadomo gdzie nie wchodziło w rachubę. Dlatego, że rodzice, mama urodzona w 96 roku, a ojciec w 94, to oni już tak pod koniec wojny już byli po 50. I mieli małe, młode dzieci. Także zresztą przypuszczam, że nikt ich tak za bardzo do tej eskapady nie zapraszał. Także myśmy zostali, rodzice tam, tak jak mówiłam, gdzieś tam mama jako sprzątaczka, a potem jak coś innego. Ojciec jakiś tam moment pracował jako stróż nocny, a myśmy mieszkali w takim domeczku na kółkach. To nawet nie domek, tylko taki nie wiem, jakaś przyczepa? Wagonetka. I tam było miejsce jakoś dla mamy i nas dwojga, a ojciec, ponieważ w nocy pracował, to tego miejsca nie potrzebował. I ta przyczepka stała na środku ulicy. Dzieci w nas rzucali kamieniami. Przypuszczam, że dla tych dzieci miejscowych to myśmy byli czymś w rodzaju, jak teraz powiedzmy się odnoszą do Cyganów. Niby tak samo. Także... A to obrzucanie kamieniami na granicy z Polską, to dlaczego Pani myśli? Kto rzucał i dlaczego? Czy to był tylko transport polskich Żydów, czy w ogóle cała grupa osób ze Związku Radzieckiego? Czy po prostu rzucali? Jechał cały pociąg. Wracali ludzie z Rosji. Przypuszczam, że wracali Polacy też. I wracali jednak przeważnie Żydzi, dlatego że duża część Polaków wyszła z armią Andersa. I ja na przykład mam u siebie taką olbrzymią księgę pod tytułem Widziałem Anioła Śmierci, gdzie dzieci opisują swoje wyjście z armią Andersa i te okropne okropności, które przeżywali w Rosji. I jeżeli mam być szczera, to ja też byłam w Rosji i przecież dobrze nie było i wesoło nie było. Ale nie porównałabym naszego losu w Rosji do losu tych Żydów, którzy byli w getcie, czy potem w obozach śmierci. Nie wiem, ta książka mnie zawsze trochę szokuje, bo to wygląda tak, że już gorzej nie mogło być. Ja wiem, że mogło być gorzej i jednak te dzieci, które były w Rosji, potem powiedzmy nawet na Syberii, gdzie było jeszcze gorzej niż tam, gdzie myśmy byli, jakoś się przeżyło, nikt nas nie gazował. No i to była wojna, to tam powiedzmy to, że był głód dla ludzi, którzy nic nie mieli, wylądowali tam w jakichś tam krajach, gdzie ani języka, nic takiego. Oczywiście było bardzo, bardzo ciężko, ale ja osobiście nie mam wspomnienia ani z obozu, ani potem z tych ciężkich lat w Azji Środkowej. Początek był bardzo ciężki. To nie mam jakiegoś takiego wspomnienia okropności. Był rok, gdzie w jakimś kołchozie dali nam jakiś tam domeczek, jeśli to tak można nazwać. Była zima, myśmy nie miały w czym wyjść. Tośmy całą zimę z moją siostrą w tym domeczku i inna jakaś pani z córką dzieliła z nami ten pokój. I żeśmy całą zimę przeleżały w łóżkach, ja i moja siostra i ta dziewczynka tej pani.
i jedyną zabawą były myszy, które przychodziły robić dziurki w worku z mąką, bo ten kołchoz, który nas wtedy przygarnął, dał każdemu jakieś tam kilka kilogramów mąki, to było w dużym worku. Rodzice wychodzili rano gdzieś tam pracować w tym kołchozie, a myśmy w tych łóżkach leżały i czekałyśmy, aż przyjdą myszki, bo to była jedyna rozrywka. One sobie tam z tego worka mąkę wyciągały i się tam ganiały i to była wielka, wielka rozrywka. No ale tak, jeśli tak pomyśleć, nie było w co się ubrać i było zimno i było głodno. Nie bały się Panie myszek? Nie. Nie boję się. Nie. A przyjechali Państwo do Łodzi. Czy tam był jakiś dom, który należał do Państwa? Czy gdzie Państwo wrócili w pewnym sensie? Tak Wróciliśmy do Łodzi. Myśmy nic nie mieli. Myśmy byli przed wojną bardzo biedni. To znaczy mieszkaliśmy w Falenicy, w jakimś takim drewnianym domku jednopiętrowym i na piętrze był, jak mnie się wtedy zdawało, duży pokój. I w tym dużym pokoju mieszkała nasza rodzina. To znaczy tata, mama, siostrzyczka i ja. Bez bieżącej wody, bez łazienki, bez ubikacji, to pamiętam. Ja tam zaczęłam chodzić do szkoły w tej Falenicy. I także myśmy nie mieli żadnych tam majątków, nic z tych rzeczy. Wróciliśmy do Łodzi i dostaliśmy przydział w jakimś 5-pokojowym mieszkaniu. Każda rodzina dostawała pokój. Bardzo piękny dom, łazienka, ubikacja, w ogóle komfort. I moi rodzice dostali pokój i maleńki pokoik taki dodatkowy. I myśmy tam zamieszkali. To była ulica 1 Maja, jakaś niewielka ulica, o ile pamiętam. I myśmy tam mieszkali, rodzice, do wyjazdu do Francji, a ja w 52 roku, w 50 wyszłam za mąż, męża wzięli do wojska, do Wrocławia i ja pojechałam tam do Wrocławia, żeby być blisko. Także ja wyjeżdżałam z Polski, z Wrocławia, a rodzice wyjeżdżali z Łodzi, z tego mieszkania, gdzie właśnie był taki kołchoz, wspólna kuchnia i pokoje. Pamięta Pani takie wydarzenia, które są jakoś charakterystyczne do tego okresu lat końcówki 40., na przykład wybory w 47 albo pogrom kielecki. Czy Państwo byli wtedy w Polsce, kiedy był pogrom kielecki? On był w 46. 46. Byli, tak. Myśmy, to znaczy to, co ja pamiętam, moje, że tak powiem, zainteresowania, to ja wtedy byłam, ile miałam, 15, 16, 17 lat, tak? Ja zaczęłam chodzić do szkoły, do liceum, do gimnazjum, siostra też. O pogromie kieleckim to wiem, że słyszałam, ale nie bardzo potrafiłam zmierzyć znaczenie tego zjawiska, ale wtedy w Łodzi było dużo organizacji żydowskich i był oczywiście bunt. I przy bundzie była, powiedzmy, sekcja młodzieżowa i sekcja dziecięca, znaczy Skiw, Zukunft i bunt. I zarówno ja, jak i moja siostra, żeśmy tam chodziły. To był lokal, gdzieśmy się bez przerwy zbierali, gdzie było przyjemnie, wesoło, jakoś tak ciepło. Ludzie, którzy wrócili z obozów i ludzie, którzy wrócili z Rosji. I te, powiedzmy, lata od razu powojenne w Łodzi, to były takie intensywne dosyć lata, powiedzmy, życia żydowskiego. Jeszcze był wtedy bunt. Ojciec, który był bardzo, jakby to powiedzieć, zawziętym socjalistą, buntowcem, raczej przeciwnikiem Izraela, jak to bunt wtedy, powiedzmy, był. Także te powojenne lata w Łodzi
raczej ja mam we wspomnieniu dosyć przyjemne. A do której szkoły Pani chodziła? Słucham? Do której szkoły Pani chodziła? Ja chodziłam do Szczanieckiej, do gimnazjum imienia Szczanieckiej. To jest przy Pomorskiej. Chyba. Nie pamiętam, ale mam zdjęcie ostatnio, jak szukałam zdjęć dla pani, znalazłam zdjęcie mojej klasy. Wiem, No że była świetnie taka to. Basia Kowalska, z którą się przyjaźniłam. Co chciałam jeszcze powiedzieć o tym okresie? Ja z tej szkoły wyszłam, dlatego że rodzice w jakimś momencie, rodzice założyli takie małe atelier, gdzie wytwarzano czapki. Dlatego, że ponieważ mama była z zawodu, modystką, a tam robiono normalne czapki dla mężczyzn z daszkami. W każdym bądź razie razem z mężem jednej z sióstr mojego taty, która przeżyła chyba też w Rosji, w każdym bądź razie oni to atelier prowadzili. I w 50 latach mi się zdaje, że było jakieś zjednoczenie partii socjalistycznej i komunistycznej. Bunt jako taki w zasadzie przestał istnieć i tato, o którym mowy nie było, żeby wstąpił do komunistycznej, postanowili wyjechać do Izraela, bo nie było żadnych innych wtedy możliwości. I to, co pamiętam i to, co mnie jednak bardzo, bardzo mną wstrząsnęło, przyznano nam wyjazd. Przyjechaliśmy do Warszawy zapłacić za bilety na statek. Ja wtedy wyszłam za mąż, za chłopca, z którym chodziłam, bo nie chcieliśmy, żeby nas rozłączono, nie było wiadomo, co będzie dalej. Jedno wyjedzie, drugie zostanie. Tośmy się pobrali, żeby wyjechać ewentualnie razem. I jak żeśmy przyjechali do Warszawy, żeby odebrać bilety, powiedziano, nie wyjeżdżacie. I co mnie bardzo, że tak powiem, bardzo mi się nie podobało, to, że na przykład nigdy nam nie zwrócono tych pieniędzy, które rodzina wpłaciła za bilety. Było tak normalne, że się bierze cudze pieniądze. No, nie wiem, jakoś zawsze miałam taki stosunek bardzo, bardzo agresywny do niesprawiedliwych działań. Uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe. Wtedy utknęliśmy, że tak powiem, w Polsce. Rodzice do tego wyjazdu zlikwidowali to atelier, bo trzeba było mieć taką zaświadczenie, że wszystko opłacone zlikwidowano i z dnia na dzień nie wyjeżdżacie i z dnia na dzień trzeba było z powrotem zaczynać coś robić. Także ponieważ wtedy mąż został wzięty do wojska, co też nie było przewidziane, no ale był w wieku poborowym, to ja pojechałam do Wrocławia, żeby być tam gdzieś bliżej Koszar. Czyli to był rok 1950, tak? Ja wyszłam za mąż w roku 50. I wtedy też 30 Państwo... maja. To znaczy dziś. To dziś. Dziś jest 30 maja. Ale to potem był Pani wieloletni mąż, jeśli mogę spytać? Myśmy przeżyli razem 15 lat, a potem w Paryżu żeśmy się rozwiedli. Rozumiem. Nie, tak, w Paryżu. I co? I jest ten 50 rok, Pani jest we Wrocławiu i co rodzice postanowili? Otworzyli znowu atelier, czy czymś innym się zajęli? Ja nawet nie pamiętam, bo ja w 50 roku po za mąż pójściu, po odmowie tego wszystkiego, poszłam na jakieś kursy, bo po to, żeby wyjechać, wyszłam z gimnazjum, a trzeba było się dalej uczyć, to poszłam na jakieś kursy wieczorowe, ale pamiętam, że mnie stamtąd wyrzucili, dlatego, że chciałam jechać do Izraela. Tam za bardzo nie chciałam, ale tak to było. I zostałam absolutnie na lodzie i wtedy postanowiłam zrobić maturę jako eksternistka,
bo dowiedziałam się, że można. Także ja jeszcze w Łodzi zrobiłam maturę eksternistycznie, po czym pojechałam do Wrocławia i tam pracowałam w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, bo znałam rosyjski. I tam kiedyś miałam jakieś bilety na jakiś tam Mojsejewa czy kogoś innego. Przyszła jakaś pani, tak od słowa do słowa, kim ona jest. Ona mówi, ja jestem asystentką profesora Jakubca. A kim jest profesor Jakubiec? Jest profesorem na filologii rosyjskiej. To znaczy ja wiedziałam po maturze, nic jakoś do mnie nie przemawiało. Ale jak się dowiedziałam we Wrocławiu, że jest filologia rosyjska, to wszystko zostawiłam i poszłam na studia. Także ja studiowałam we Wrocławiu filologię rosyjską, a mąż po wyjściu z wojska poszedł na Politechnikę. I jedno z nas i drugie skończyło we Wrocławiu studia. Marylka się urodziła, przyjechała się rodzić do Łodzi, ale ona była w moim brzuchu, kiedy ja chodziłam na wykłady. Ona się urodziła w 1954 roku. Ale trochę tam byli Państwo tacy jakby przejezdni, ale we Wrocławiu wtedy, w tamtych czasach też mieszkało dużo osób, które w ogóle wszyscy byli trochę przejezdni jakby we Wrocławiu, prawda? Bo to było to tak zwane odzyskane... Tak, i właśnie, kto było Państwa, nie wiem, na przykład znajomym, sąsiadami, z kim Państwo utrzymywali jakieś bliższe kontakty? Z sąsiadami, to znaczy myśmy mieli jakiś tam pokój, który przypadkowo moja siostra, która kiedyś jechała w pociągu, poznała jakiegoś pana, jakiegoś oficera, który miał we Wrocławiu pokój, którego nie używał. I on, nie wiem jak do tego doszło, dał mojej siostrze klucze i moja siostra mi te klucze dała. To znaczy w takim domu, gdzie słupy w pokoju stały, żeby tam się dach nie zawalił, mieliśmy duży pokój. Obok w następnym pokoju mieszkała rodzina nieżydowska z 5 dzieci, też w jednym pokoju, wspólna kuchnia, wanna, która tam łazienka nie działała, no ale była. I tak żeśmy jakoś współżyli z tymi sąsiadami. No i potem życie uniwersyteckie oczywiście bardzo, bardzo intensywne, bardzo przyjemne, z Biblioteką Ossolińskich, z profesorami z Lwowa i w ogóle Wrocław był wtedy miastem, gdzie było dużo młodzieży i jakimś takim bardzo, bardzo przyjemnym miastem. Mhm. A w tym Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej czym się Pani zajmowała? Jak wyglądała praca w takim towarzystwie? Właśnie rozprowadzaniem, jak były jakieś imprezy. Ja tam bardzo długo nie byłam, dlatego że ja przyjechałam do Wrocławia chyba za mężem, ja może tam pracowałam z pół roku i akurat w tym czasie z Rosji przyjeżdżały jakieś zespoły i ja to rozprowadzałam, te bilety. W ten sposób poznałam tą asystentkę. I co ja tam robiłam? No może coś tam tłumaczyłam z polskiego na rosyjski albo na odwrót. W każdym bądź razie taka robota raczej, powiedziałabym, sekretarska. Mówiła Pani, że bardziej na początku znała Marka Edelmana i że jeździła Pani też na kolonie, które organizował bunt, a to było jeszcze w latach pewnie 40., zanim Pani wyszła za mąż. Kiedy to było? Kiedy Pani... To było przed. To było w tym okresie, kiedyśmy wrócili do Polski, kiedyśmy zajechali do Łodzi i okazało się, że w tym czasie było takie bardzo intensywne to życie, powiedziałabym, żydowskie, szczególnie w bundzie. Mój eks wtedy należał raczej do partii komunistycznej i bardzo się z nas nabijał. W każdym razie potem się zrobił bardzo religijnym Żydem i pojechał do Izraela. Także takie losy bardzo dziwne. A te obozy mogły być w 1946 albo 1947 roku. W
każdym bądź razie przed 1948, gdzie bardzo dużo tych aktywistów bundowskich wyjechało z Polski. I jak one były organizowane? Kto w tym brał udział? Gdzie Państwo wyjeżdżali wtedy? Co się robiło podczas takich obozów? To były jakieś takie kolonie, wiem, Marek właśnie przyjeżdżał i pamiętam, bo Marek był nie byle kim, to był ten właśnie bohater, pundowiec i tak dalej. Odnalazłam parę lat temu tu w Warszawie takiego Aleksandra Minkowskiego, który miał wczoraj być, ale nie był. Okazało się, że nie mógł przyjść, miał jakiś problem. I myśmy się od tych kolonii nie widzieli, ale odnaleźliśmy się przypadkowo. Powiem Pani jak, bo to dosyć zabawne. I Olek właśnie też był na tych koloniach i był taki Jaś Burko, który zmarł w Paryżu w tym samym dniu co Alina Edelman i który przetłumaczył jej książkę na francuski. I to mógł być 47 rok. To mógł być, bo jeszcze wszyscy byli. A potem oni wszyscy jakoś powyjeżdżali, bo wiem, że była duża grupa, się osiedliła w Paryżu. Z Paryża część wyjechała do Australii i to ci młodzi, niektórzy już po obozach niemieckich. Dlaczego oni w 1948 roku jakoś wszyscy, wtedy te wszystkie kolonie, ten lokal bundowski, to wszystko jakoś znikło. A sam Marek Edelman, czy Państwo się wtedy tak znali, że byli ze sobą na ty, czy to było... Nie, skąd? Ja byłam taka młoda, a Marek to była sława, także o tym, żeby się znać, nie. To znaczy wiadomo było, kim był Marek, wiadomo było, że należy do tego samego, jakby to powiedzieć po polsku, mouvance, ruchu, do którego powiedzmy należała moja rodzina, że Marek był z naszej, że tak powiem, rodziny. To znaczy wiedziałam, kim jest Marek, widziałam, jaki jest Marek, ale tam osobistych nie. Marek już był dojrzałym człowiekiem, a ja tam byłam. A czy on, nie wiem, podczas tych kolonii, nie wiem, coś przemawiał, mówił, o czym opowiadał? Na pewno. Czy ja opowiadał o getcie? Nie, mam jakieś zdjęcie, gdzie jest maszt. Ja nawet stoję, bo mam w tym dniu widocznie wciągać chorągiew i dookoła stoją ci dorośli i tam gdzieś wśród nich jest Marek. To znaczy to były takie kolonie bardzo przesiąknięte duchem bundu, to było organizowane przez bunt i to były kolonie skifowskie, to znaczy dla dzieci, czy podlotków, czy młodzieży bundowskich. I tam się widywało Marka. Znaczy musiałabym się spytać Olka Minkowskiego, on może ma lepszą pamięć niż ja. No to też możemy się spróbować go spytać. Z tego co kojarzę, jakiś film wokół niego powstaje, ale... Saga Minkowski, tak się nazywa, ale nie jestem pewna teraz. Więc ja Olka zupełnie przypadkowo znalazłam, bo przyszła do mnie kiedyś taka młoda ślicznotka z Warszawy. Nazywa się Kamila Kubiak. Czy to Pani coś mówi? Ona postanowiła zrobić film o Żydach, którzy przeżyli w Rosji. Ona nie jest Żydówką. Nie wiem, skąd miała ten pomysł. I zaczęła tak po nitce, od nitki do kłębka, czy nie wiem, jak to się mówi, spotykać się z ludźmi, którzy w czasie wojny byli w Rosji. I ona przyszła do mnie, wypytywała mnie o te dzieje wojenne, tam wszystko nagrała i potem zrobiła scenariusz. I ona mi przysłała ten scenariusz. I tam są ludzie, których ona interwiuowała. I między innymi tam patrzy Aleksander Minkowski. Więc poprosiłam Kamilę, żeby dała jemu albo mnie nasze dane i żeśmy się skontaktowali. I stąd
I ona też była w Izraelu, ta Kamila, tam ja jej dałam kilka adresów ludzi, którzy przeżyli w Rosji i mi się zdaje, że ona nazwała ten scenariusz "Życie uratował mi towarzysz Stalin". Coś z tego, ale dotychczas nigdy nie słyszałam, czy ona z tego coś zrobiła. Rozumiem. A chciałam jeszcze spytać, no właśnie o kwestię powstania tu w Warszawie. W ogóle, czy Pani wtedy w latach 40. jakoś podróżowała do Warszawy? Czy na przykład pamięta Pani ten rejon wokół, no dzisiaj tu stoi muzeum naprzeciwko pomnika, ale czy brała Pani na przykład udział w jakichś uroczystościach rocznicy wybuchu powstania? Czy mówiła Pani, że sobie zdjęcie z rodzicami zrobiła tutaj przed... Nie z rodzicami, tylko z moim mężem, z jego ojcem. Przy pomniku. I pamiętam, że pomnik był jasny. Przyjechaliśmy na jakąś rocznicę, tak? O powstaniu w getcie to oczywiście w bundzie, w Skifie to się mówiło. Stąd też się wiedziało, kim jest Marek. Tak, bo to jeszcze on wtedy nie był jedynym żyjącym, ale jednym z. Także historię powstania w getcie to ja znałam już z tamtych czasów. A pamięta Pani ten rejon tu naokoło, jak on wyglądał? Mam zdjęcie, gdzie stoję z łopatą. Dookoła leżą same gruzy, a gdzieś tam jakiś tam kościołek. Ja przywiozłam Pani to zdjęcie. I to była wtedy chyba taka akcja, cała Polska odbudowuje stolicę, coś takiego. I ja chyba albo ze szkołą, albo z jakąś organizacją przyjechałam tutaj odbudowywać stolicę. A wtedy, jak była Pani tu z mężem i z jego ojcem, to czy tutaj był teren usprzątnięty? Który to mógł być rok? Ja wyszłam za mąż w 50, a znaliśmy się gdzieś od 48, 9. To mógł być na przykład 49, w którym roku ten pomnik powstał, bo on w 48, ten został odkryty w kwietniu 48. No, to znaczy myśmy byli niedługo po tym, bo to już było miejsce, gdzie można było, że tak powiem, podejść, że coś było. Dobrze, to może teraz wrócę z kolei do tych czasów studiów we Wrocławiu. Jaka tam wtedy była, mówiła, że Pani, że była wspaniała atmosfera studencka, jak było, tak? I też jak to życie wyglądało rzeczywiście wtedy? Znaczy mąż po jakimś czasie wyszedł z wojska i poszedł na studia. Na studia politechniczne, gdzie miał tam swoich koleżków. Ja byłam na filologii rosyjskiej, gdzie były osoby, pamiętam jedna jakaś Litka, która przyjechała z Rosji, ale inne osoby były absolutnie z Rosją niezwiązane. I dlaczego wybrali filologię rosyjską, nie wiem, ale może być, że wtedy to było może modne. W każdym bądź razie było co czytać też, były podręczniki. Atmosfera była dobra, to znaczy z tego, co ja pamiętam, taka jakaś bardzo młodzieżowa. Ja wtedy we Wrocławiu to wstąpiłam do ZMP. Pamiętam, że był jakiś kolega, który wrócił z Francji do Polski, żeby budować socjalizm i gdzieś był też na tej filologii i on nas tak zbierał. Także to wtedy byłam w ZMP. I co Państwo, i co się robiło w ZMP? Jakie... Się robiło, z tego co ja pamiętam, się trochę robiło, żeby studentom tam trochę... Ja myślę, że ja się zajmowałam, ale czy to było ZMP, czy może jakaś inna organizacja, że się pomagało studentom dostać miejsce jak to się nazywało? Akademiki? W akademiku, czy dostać jakąś bursę, żeby mieć pieniążki na studia. Stypendium? Jakieś takie trochę socjalne, czy to było ZMP? Chyba tak.
Nie widzę innej organizacji. Bo wiele też osób wspomina, że często brał udział w jakichś zebraniach, że często to właśnie były takie bardzo upolitycznione i że często to godzinami trwało i wspominają to czasami jako coś... Na pewno może było, ale ja jakoś nie byłam widocznie zbyt aktywna. Potem po jakimś czasie, ja byłam studentką, ale miałam malutkie dziecko, ja byłam jedyną na moim roku i może na całym uniwersytecie, że miałam maleństwo. Zresztą jak szłam na egzaminy, to mój cały rok tam kołysał Marylkę w jej wózku, że mogła zdawać egzaminy. Także nie bardzo byłam aktywna, przypuszczam, z tego powodu. To tak niby innych powodów to nie miałam, dlatego że ja zawsze byłam raczej towarzyska. A rodzice w tym czasie? Rodzice w tym czasie byli w Łodzi. Siostra była w Łodzi. Siostra poszła na medycynę i nawet mnie strasznie namawiała, co ty będziesz z filologią rosyjską robiła. Jeszcze zanim się myślało o wyjeździe, chodź ze mną na medycynę. Mowy nie było, to nie był nie była moja jakaś taka. I w każdym bądź razie ona poszła na medycynę skończyła i rok po mnie przyjechała do Paryża z mężem i z córeczką. A ja skończyłam filologię rosyjską w 1956 roku i dostałam przydział do pracy we Wrocławiu, bo miałam męża i dziecko w Wyższej Szkole Ekonomicznej, miałam lektorat. I tam rok pracowałam, aż wyjechaliśmy do Francji. A pamięta Pani te wydarzenia w czerwcu w Poznaniu? Pamiętam 56 rok, tak? Ja byłam wtedy już po studiach, ale dopiero. I pamiętam, że były wielkie tam demonstracje, w których braliśmy udział. I właśnie pamiętam, co też zaważyło na moich takich czy innych losach, że kiedyś przechodząc w takiej demonstracji obok jakiegoś kościoła, ktoś obok mnie krzyknął Żydzi do Palestyny. I to było dla mnie tak strasznie niespodziane i nienormalne, że zaczęłam z tą osobą, która nie była z mojego roku, zaczęłam się protestować i zrobił się dookoła jakiś tłumik i to widocznie się robiło trochę niebezpieczne. Ja pamiętam, że ja byłam wtedy strasznie zła i zawzięta i byłam gotowa się z nim bić. I pamiętam, że mój mąż i jego kolega ze studiów, jeden mnie wziął pod ręce, drugi mnie wziął za nogi i oni wynieśli mnie z tego tłumu, powiedzieli, inaczej mogli cię zlinczować. Nie przypuszczam, że ktoś by mnie tam zlinczował, ale to było widocznie trochę niebezpieczne, a dla mnie ten wykrzyk Żydzi do Palestyny, i to nie był 68 rok, tylko to był 56. I to było dla mnie jednak dosyć wstrząsające. A wcześniej się zdarzało, że Pani słyszała jakieś nieprzyjemne uwagi o Żydach albo... Czy kiedykolwiek się Pani miała jakieś nieprzyjemności z powodu tego, że była Żydówką? Nie specjalnie, to znaczy w Łodzi, jak chodziłam tam do gimnazjum Szczanieckiej, byłam może jedyna, czy może było nas 2 Żydówki w klasie. Nie pamiętam. Pamiętam tylko, że jakiś młody człowiek oczekiwał pod szkołą, żeby mi moją teczkę zanieść aż do mojej bramy. I kiedyś przy bramie mnie zapytał, jak się panienka nazywa. I panienka powiedziała, że się nazywa Kleczewska. Bo ja potem po rozwodzie przejęłam z powrotem moje panieńskie nazwisko, które noszę. Ja powiedziałam Kleczewska i młody człowiek się zapytał, a jak się panienka przedtem nazywała? Ja nie wiedziałam, o co mu chodzi.
To znaczy on przypuszczał, że ja miałam zmienione nazwisko, ale ja wtedy nie bardzo rozumiałam. Powiedziałam, że ja się przedtem nazywałam tak samo i na tym się nasza rozmowa skończyła, ale to mi gdzieś zostało w pamięci. To znaczy osobiście ja w tych czasach się nie mogę powiedzieć, że się natknęłam na jakieś tam osobiście. Ale to pani się nazywała Kleczewska już przed wojną, tak? Tak, tak. Czyli to po prostu było nazwisko pani ojca. No, nazwisko taty. A mama jest z domu Parzęczewska. Też. A ten młody człowiek, to myśli pani, że to był ktoś, kto rzeczywiście adorował, czy to był jakiś, nie wiem, ktoś, kto... To jest trochę takie, no ciekawe, że stoi młody człowiek i czeka, żeby teczkę przenieść pod szkołą. Tak było? Adorował. Ja teraz jak patrzę Czyli na co, zdjęcia... on wystawał pod tą szkołą i jeśli jakaś dziewczyna mu się rzuciła w oko, to... Tak, no. Nie, to była jedyny powód, dla którego oczekiwał, bo ja chodziłam do żeńskiej szkoły i tam gdzieś obok chłopcy tam oczekiwali i ten młody człowiek adorował, to było dla mnie pewne. I teraz jak widzę zdjęcia z tamtych czasów, to ja go trochę rozumiem. To znaczy ja absolutnie nie miałam żadnej świadomości tego, że powiedzmy ja jestem ładna, to mi do głowy nie przychodziło, bo dla mnie ideałem ładności jest blondynka z niebieskimi oczami, a nie brunetka. To nie wchodziło w rachubę. Ale przypuszczam, że młodemu człowiekowi się mogły podobać brunetki. Także adorował. Na pewno nie było innych powodów. Ale potem przychodził dalej. Ale jak się zawiązywała taka relacja? No, on stał na ulicy, zobaczył panią i co? Może w jakimś tam momencie doszedł, żeśmy wymienili 2 słowa. Nazajutrz przyszedł, wiedząc o której godzinie dziewczęta wychodzą z liceum i zaproponował, że odprowadzi do domu i odprowadzał. Przy bramie ciach i nazajutrz to samo do jakiegoś czasu, aż widocznie miał inne, czy ja miałam inne zajęcia. Nie, to takie wspomnienie bardzo zabawne. Rozumiem, dobrze. A ten czas, czyli w 1956 zdarzył się ten incydent, jeszcze jest pani studentką, czyli to pewnie gdzieś do czerwca, a czy wtedy jakoś państwo rozważali wyjazd właśnie z Polski? Kiedy był taki moment, że państwo pomyśleli, że należałoby z Polski wyjechać? To znaczy my, to znaczy mój mąż i ja, w zasadzie nie mieliśmy specjalnie takich powodów. Wyjeżdżali rodzice, wyjeżdżał ojciec, bundowiec, który miał w Paryżu jakąś grupę swoich towarzyszy, którzy załatwili, że można było dostać wizy. Mój eks miał w Paryżu nawet babcię sprzed wojny. Mamusia miała w Paryżu siostrę. One były 2 i jedna wyjechała z Polski w 20 latach i przeżyła wojnę we Francji, tam też na południu. W każdym bądź razie jakoś było dokąd ewentualnie jechać. A co chciałam powiedzieć o tym 56 roku, to pamiętam, miałam lektorat rosyjski, to studenci przychodzili i na przykład powiedzieli, przyszliśmy dla pani, a pracować nie będziemy, bo nie chcieli, że powiedzmy uczyć się czy kontynuować uczyć się rosyjskiego, no ale nie chcieli mnie osobiście zrobić przykrości. Także to też nie było specjalnie smutne, specjalnie, to takie trochę było wszystko w tamtych czasach, powiedziałabym, zabawne trochę. A odwilż, ten moment odwilży, kiedy Gomułka dochodzi do władzy, czy to jakoś wpisało się w pani pamięć, czy w ogóle miało znaczenie dla państwa decyzji, czy właśnie to był ten moment, że należy wyjechać? Nie, odwilż to pamiętam, jeszcze byłam na studiach, kiedy wyszła książka
opowiadanie Remburga pod tytułem Odwilż i gdzie były wielkie dyskusje na uniwersytecie. Nie pamiętam, czy komunista ma prawo zdradzać żonę, coś z tych rzeczy. Takie mądre, wielkie dyskusje, że dzisiaj to się w głowie nikomu nie mieści, ale wtedy to było. A z tym wyjazdem to wiem, że zdecydowali rodzice, zarówno moi, jak i rodzice mojego męża, i mieli jakieś zaczepki, że tak powiem, w Paryżu, bo mój mąż miał wujków i właśnie babcie, a mój tata miał towarzyszy, bo w Paryżu był i nadal jest, powiedzmy, coś w rodzaju bundu. Także ta decyzja o wyjeździe z Polski była raczej decyzją rodziców, ale po tych wydarzeniach i w taki sposób, w jaki one wyglądały, powiedzmy, ja nie miałam specjalnie powodów, żeby się, powiedzmy, przeciwstawiać. Bo tak jak znam siebie, gdybym nie chciała wyjechać, to bym nie pojechała. Już byłam dorosła i nawet w jakimś momencie zamężna z dzieckiem i prawo decydowania o swoim losie, ale wtedy się jakoś zdecydowaliśmy pojechać z rodzicami, to znaczy nie wchodziło w rachubę, żeby ich starszych już jednak ludzi, a myśmy, i zarówno mąż, jak i ja, ani słowa po francusku, ani grosza takiego, żeby tak, że to były ciężkie lata, ale to były lata, kiedy się miało jeszcze siły, żeby wszystko zaczynać od nowa. I jak wyglądał taki wyjazd? Co trzeba było zrobić? Jak wyglądało pakowanie? Co trzeba było zrobić? Pakowanie, tapczan, w którym to był taki tapczan, który się otwierał, to tam w środku książki, wszystkie książki, to też, bo wtedy to był skarb. To się wysyłało pociągiem chyba, a myśmy wyjechali każdy z walizką. Nie, samolotem się wyleciało. Pierwszy raz w życiu samolotem z Okęcia, który był wtedy jakiś nędzny, mały domeczek w ogóle. I tak przyjechaliśmy 31 grudnia, to znaczy Sylwestra. Z góry już widziało się jakieś miasto, jedno wielkie bijou, pełno świateł, z samolotu już się widziało. I myśmy wylądowali, Marylka i ja, u mamusinej siostry, właśnie u tej cioci Ludki, o której ona dużo pisze w swoich wspomnieniach, a rodzice w jakimś małym hoteliczku. I tam już w Paryżu na miejscu była żydowska organizacja, ja myślę związana z Jointem, ale się nazywała inaczej, która pomagała. To znaczy dawali na hotel i jakieś tam małe pieniążki, ale w każdym bądź razie można było zjeść i było czym. I myśmy dostali, rodzice byli w hotelu, a my z mężem dostaliśmy pokoiczek, który kiedyś był pokoiczkiem żony mojego kuzyna, bo ta ciocia miała syna w Paryżu, który był żonaty i już nawet dzieciaty, a jego żona, jeszcze jako narzeczona, mieszkała w samym centrum Paryża i to był pokoik, gdzie nie było woda i ubikacja na schodach, a w pokoiku się mieściło łóżko jednoosobowe. Także Marylka spała na 2 krzesłach zestawionych, a my na tym łóżku i była elektryczna kuchenka, gdzie można było coś tam zagrzać, ugotować. To znaczy to były te początki. A jak to wyglądało z punktu widzenia formalnego? Państwo dostali dokument podróży? To znaczy rodzice... I musieli się zrzec obywatelstwa polskiego? Rodzice dostali dokument podróży normalny, rodzice wyjechali z paszportami swoimi i przyjechali do Paryża jako obywatele.
A mnie właśnie we Wrocławiu, bo myśmy wyjeżdżali z Wrocławia, powiedziano, że mam podpisać, że się zrzekam obywatelstwa. Powiedziałam, nie podpiszę, bo się nie zrzekam, to pani nie wyjedzie. Pamiętam, że mój mąż, który był bardziej taki spokojny, powiedział, podpisz. Ja się rzucałam oczywiście, no ale podpisałam pod koniec. Także ja wyjechałam jako nikt, znaczy bez żadnego obywatelstwa. Różnica polegała na tym, że rodzice poprosili o azyl i dostali azyl i jako azylianci pochodzenia polskiego mogli tam trochę podróżować po Europie, a ja dostałam dowód podróży stateless, to znaczy bez państwowca i żeby powiedzmy pojechać odwiedzić kogoś w Niemczech, czy w ogóle trzeba było czekać 4 tygodnie na wizę, czego tym normalnym azylantom nie trzeba było czekać. Nie, i to było dosyć upokarzająca sytuacja, nie bez jakiej racji. Także to niby nie jest takie ważne, ale to Żydzi do Palestyny, to odebranie obywatelstwa, którego ja do dzisiaj nie mogę strawić, no bo niby co ja zrobiłam, żeby mi odebrano obywatelstwo. Gdybym jechała do Izraela, to ma jakiś sens, bo do Izraela się przyjeżdża i automatycznie Żyd jest obywatelem, ale ja jechałam do Francji i zupełnie legalnie, także niby nie było powodu. Także... Jak się dalej potoczyły Państwa losy? Tak. Losy się Jak się Państwo tam zaaklimatyzowali? To znaczy rodzice przyjechali, już byli w starszym wieku. Tato zmarł w kwietniu 1968 roku. To znaczy tato zmarł po 10 latach. Dobrze się dosyć czuł, dlatego że on od razu wszedł w swoje, to bundowskie otoczenie. W Paryżu jest taki melanż, taka mieszanina wszystkiego, że każdy się tam może znaleźć. Ojciec chodził do jakiejś tam swojej kawiarni, gdzie spotykał swoich towarzyszy, gdzie czytał swoją bundowską gazetę po żydowsku i raczej potem nawet pracował jako korektor w jakiejś tam żydowskiej gazecie. Także dostawali jako refugie właśnie, jako uciekinierzy, dostawali zapomogę od państwa, którą mamusia zresztą do końca życia dostawała. To nie były wielkie pieniądze, ale z tego powiedzmy skromnie ona mogła żyć, nawet tam coś zaoszczędziła. Także ojciec zmarł w 1968. Rok potem zmarła moja siostra. Zmarła siostra, która jako lekarka w Paryżu nie miała prawa do pracy. Ja z filologią tak, a ona nie. I ona pojechała do Niemiec, gdzie pracowała jako lekarka i tam zmarła w 70 roku na raka albo płuc. W każdym razie żeśmy tam za bardzo już potem jej nie mordowali, żeby wyjaśnić, jaki to był rak. To był rak już w takim stadium, że był nieuleczalny. A jaką ona miała specjalizację? Ona była lekarzem chyba ogólnym i ona próbowała tam znostryfikować dyplom. I tam jest problem punktów. I jej tam zabrakło pół punkta, żeby mieć te egzaminy zdane. I ponieważ zabrakło i nie mogła, to zdenerwowała się, pojechała do Niemiec, gdzie mogła pracować właśnie jako lekarka. Wzięła ze sobą swoją córkę, potem się rozwiodła ze swoim mężem, który parę lat potem umarł w Paryżu też na raka, a córka moja siostrzenica żyje, jest w Paryżu, była dużo lat w Izraelu, tak siłą rzeczy, bo pojechała z matką, matka wróciła i umarła, ona tam jakoś została. Zresztą mieliśmy i mamy rodzinę w Izraelu.
Dalej, mamusia umarła w wieku 102 lat. Przeżyła i tatę, i swoją córkę dużo lat i zmarła w 98 roku. To znaczy, miała ostatnie 10 lat, mieszkała u mnie, to znaczy miałam ją pod ręką i raczej miała te ostatnie lata takie dosyć dobre. I właśnie wtedy ją poprosiłam, opisz swoje życie, żebyśmy wiedzieli, skąd my pochodzimy. A rok 68, mówi Pani, że tata zmarł w kwietniu 68. Czy Państwo śledzili to, co się dzieje w Polsce? Czy to było w ogóle we Francji widoczne? Były jakieś informacje? Co się dzieje cały marzec? Można czytać, co się chce, oczywiście. Tak, ale w tym czasie we Francji mieliśmy wydarzenia, wielkie wydarzenia, cała rewolucja. Ja pamiętam, ja wiozłam ojca do szpitala karetką pogotowia, bo miał atak serca i nie było jak do tego szpitala dojechać, bo były demonstracje i nawet karetka nie mogła. Dojechało się, dowiozło go się, ale to był koszmar. Poza tym te wydarzenia dla nas absolutnie, dla mnie i dla mojej siostry niezrozumiałe, czego oni chcą, co im brakuje. Wolności. Myśmy jednak przyjechali z Polski po okresie stalinowskim, gdzie dla nas to, co mieli Francuzi, to było i tak marzenne. I także myśmy tak za bardzo tego, co się działo, się wiedziało, ale jakoś ja dopiero potem zdałam sobie sprawę z ampleur, z zakresu tego, co się działo. Mówi Pani, że siostra miała problem z nostryfikacją dyplomu, więc została lekarką w Niemczech, a Pani z filologią rosyjską? A ja z filologią rosyjską pracowałam króciutko w sekcji polskiej radia francuskiego. Jakaś pani potrzebowała kogoś, kto będzie robił paczki, małe paczuszki z lekarstwami dla Polski. I ona mnie zaangażowała w tej sekcji polskiej, ale nie do żadnych tam wielkich rzeczy, tylko do tego. I ja tam przynosiłam pudełka od klusek, od ryżu. Ludzie dawali, apteki różne dawały leki, a ludzie z Polski przysyłali listy z prośbą takie czy inne i ja się zajmowałam tą wysyłką. I nawet raz zrobiłam wywiad z polskimi studentami. Tam był Związek Studentów Polskich i dyrektor mi pozwolił, zrobił wywiad, ale wtedy otworzyłam kiedyś gazetę francuską i zobaczyłam, że ogłaszają zapisy do Wyższej Szkoły Tłumaczy, a ja całe życie marzyłam tylko o tym, żeby być tłumaczką. Wszystko zostawiłam i poleciałam się zapisać. To znaczy oni mi uznali mój dyplom filologii jako 2 lata studiów i przyjęli mnie na 3. rok. Trzeba było zdać egzamin, to był 60 rok chyba, to znaczy ja byłam od 2 lat we Francji. Rozumiałam już na tyle, że rozumiałam, ale jeżeli chodzi o tłumaczenia z powiedzmy rosyjskiego na francuski, to było 0, ale też jest system punktów, ponieważ na egzaminie z tłumaczenia z rosyjskiego na francuski miałam 2 na 20, ale z odwrotnego tłumaczenia miałam 19 na 20, to miałam średnią i mnie przyjęli na te studia. Ja tam 2 lata studiowałam i dostałam dyplom tłumacza. Ale była Pani dalej tłumaczem z rosyjskiego, tak? Czy na Byłam rosyjski? tłumaczem z rosyjskiego i jak tylko skończyłam te studia, do tego czasu jakoś ten francuski też się, jakoś u francuskiego się uczyłam tak po prostu. Tam jest szkoła, ale ona była płatna i myśmy tam chodzili z mężem chyba przez 3 czy 4 miesiące,
żeby te podstawy mieć, a potem to już się łapało, co się mogło samemu. A potem nawet zrobiłam jakiś dyplom przy UNESCO, jakieś tam sprawy międzynarodowe, a potem kiedyś jakieś biuro tłumaczeń, dla którego jacyś nasi znajomi tam coś tłumaczyli. Mnie też dali trochę jakiejś tam roboty i poznałam taką facetkę z tego biura i ona mi zaproponowała pracę w firmie jako tłumaczka, ale normalnie to byłoby nielojalne wobec tego biura iść gdzieś pracować, ale ja dostałam od nich oficjalnie pozwolenie, z tym, że jak będą tłumaczenia do wydania na zewnątrz, to będziemy dawali do tego biura. I ja weszłam do tej firmy, to była moja pierwsza praca jako tłumaczka techniczna. To znaczy to w ogóle nie było w moich kompetencjach. No ale nic, można się wszystkiego nauczyć. I potem ta firma się po 2 latach rozleciała. Ja jeszcze z tą firmą pojechałam pierwszy raz do miasta Rygi, według mnie, bo tam budowano coś. I potem ta firma się rozleciała, a mnie stamtąd jakoś złapała jakaś inna duża firma, która przejęła niektóre kontrakty tej, która się rozlatywała. I ja w tej drugiej firmie przepracowałam całą moją karierę z wyjazdami do Rosji i na różne tam dyskusje techniczne, komercjalne i tak dalej. Mhm. A kiedy w Pani życiu się pojawiła albo objawiła Alina Margolis-Edelman? Więc ta moja druga firma po jakimś czasie też były kryzysy, się też rozlatywała i mnie zaproponowano taką przedwczesną pensję do pensji tej prawdziwej, że tam płacono jakąś tam część. I ja się okazałam wolna, w zasadzie bez prawa do pracy zarobkowej. I wtedy jakaś pani, też Alina Konstanciak, która tu kiedyś pracowała w telewizji, powiedziała, wiesz, jakaś Alina szuka kogoś jako tłumacza do Rosji. To było w ogóle, przechodziło wszystkie marzenia. I ja się wtedy poszłam na jakieś zebranie, gdzie była Alina, i to było zebranie u lekarzy świata i myśmy się tam poznały. I tam żeśmy się poznały. Alina wtedy zaczynała misję Dzieci ulicy w Petersburgu i potrzebowała tłumacza, chociaż ona sobie z rosyjskim trochę radziła. Także pierwsza moja podróż do Petersburga z Aliną była w ramach tej zaczynającej się misji. No kiedy to było? W którym roku? Słucham? Kiedy to było? W którym roku? To mogło być chyba w 94, to znaczy 20 lat temu. Także o 20 lat byłyśmy młodsze i z Aliną jakoś od razu coś tam poszło. Dlatego, że te pierwsze nasze wyjazdy, to była Alina bardzo oszczędzała pieniądze lekarzy świata. To znaczy ktoś nam znalazł miejsce u jakiejś tam pani, Tamary, która wynajmowała dla Aliny kanapę, a dla mnie polowe łóżeczko w swoim salonie. Dawała nam śniadania i nawet kanapki. Alina się bardzo cieszyła, że nie trzeba będzie pójść do restauracji. I tam z Aliną właśnie chodziłam po różnych instytucjach i załatwiałyśmy, żeby był lokal na tą misję Dzieci ulicy, jak ona to widziała, i potem ona organizowała ekipę miejscową, która miała pracować w tej przychodni. To znaczy ona zorganizowała przychodnie dla dzieci ulicy, które nie mając żadnych dokumentów, nigdzie nie mogły pójść, żeby ich leczono. Przychodzili do nas
i ewentualnie ktoś z nas, to znaczy przychodnia lekarzy świata, mógł z takim dzieckiem, powiedzmy, pójść do szpitala i wtedy to dziecko zostawało przyjmowane. I to była taka idea Aliny, to miało być jak ona to nazywała, dyscyplinarne, znaczy tam byli lekarze, terapeuci, tam był psycholog, tam byli pracownicy socjalni, którzy wychodzili na ulicę i te dzieci w jakiś sposób informowały o tym, że mogą przyjść, jeżeli mają jakiś problem zdrowotny. I to było wszystko bardzo dobrze organizowane. I tam miejscowi, niektórzy specjaliści też byli tym zainteresowani, jak te dzieci ulicy, jak to nazywała Lina, zresocjalizować. Był taki pan, z którym ona dużo pertraktowała, on tworzył tam jakieś pracownie dla tych dzieci. Także na początku te moje kontakty z Aliną to były właśnie te wyjazdy do Rosji, które nas bardzo zbliżyły, no a potem to już taka przyjaźń normalna, że tak powiem, przyjaźń i bardzo, bardzo wielka sympatia. No i jaką ona była osobą? Jakby ją Pani opisała? Jaką ona była osobą? Wczoraj, a Pani już poszła, tak? Pani Agnieszka Holland powiedziała, wszyscy mówią, Alina miała wspaniały charakter. I Agnieszka powiedziała, ona była wspaniałą osobą, ale wspaniały charakter to nie było to. Znaczy ja z nią w zasadzie nie miałam żadnych, raz tam było coś, ale normalnie myśmy się rozumiały, może z tego względu, że jednak pochodzimy z tego samego kraju, nawet z tej samej Łodzi i tak dalej. Powiedzmy, Alina trochę starsza ode mnie, ale ponieważ miała jakiś problem z wiekiem, to w zasadzie byłyśmy na tym samym poziomie. Jaka ona była? Ona dokładnie wiedziała, czego ona chce. To znaczy ona miała wizję, której ja nigdy nie miałam, to też nigdy nie było moje jakieś wizje tego, co trzeba, żeby pomóc. To znaczy i ona miała niebywałą empatię. Przy czym ona nie była łatwa, ona była raczej twarda, jak trzeba było coś przeprowadzić. Ale ona weszła do lekarzy świata tak jak się wchodzi do zakonu. To była jej rodzina, oprócz swojej rodziny, którą miała. Ona żyła tym, co się w lekarzach świata dzieje, nie w Paryżu, ale wszędzie, gdzie trzeba było jechać. Jaka była? Była bardzo jakaś taka, powiedziałabym, miała jakąś świeżość. To znaczy miała tą, to po francusku jest sensibilité, odczuwanie, ja nie wiem jak to prawda. Tak, można, współodczuwanie może nawet. Aha. Tak. Empatia. To znaczy, empatia, to znaczy Alina nie mogłaby przejść, powiedzmy człowiek leży na ulicy, to może być pijak, tak? Ale też, żeby Ala przeszła obok i nie popatrzyła, nie zapytała, to nie wchodziło w rachubę. Ona nie przechodziła obok czegoś, co ewentualnie mogło być groźne dla człowieka. Co jednak w Paryżu, gdzie kloszarów jest pełno i śpią na ulicy, na kratach od metra, bo stamtąd idzie ciepło, to się jakoś przechodzi, się nie zwraca uwagi. Jaka ona była? A rozmawiały Panie ze sobą o Polsce, czy kiedyś mówiła coś Pani o powstaniu, czy wspominała, jak była pielęgniarką, czy w ogóle mówiła Pani o historii? Ona mi podarowała, ona się bardzo jakoś dobrze z moją mamusią. Jest woda, może się Pani napić wody po prostu. Właśnie. Pamiętam, że kiedyś powiedziała do mojej mamusi, najpierw byłam córką Margolisa, a potem byłam żoną Edelmana. Mamusia znała jej ojca,
bo te moje siostrzyczki, które się przede mną urodziły i zmarły, były w szpitalu, gdzie ordynatorem był ojciec Aliny i mama go pamiętała i czasami Alinie mówiła o ojcu. Także, ale zaraz co ja chciałam powiedzieć? Mówiłyśmy o tym, czy mówiłyście Panie w ogóle ze sobą o Polsce, o historii, o powstaniu właśnie. O powstaniu. Alina mi podarowała właśnie swoją, kiedyś mówiłyśmy o tym, gdzie ona przeżyła. Ona mi opowiadała, na przykład ona mi kiedyś opowiedziała o tym, jak ona była w jakiejś rodzinie, gdzie przyszykowano na święta jakąś rybę i tam kot tą rybę zjadł i Alina jak to zobaczyła, była tak wściekła, że dała kotu, czy kotowi? Kotu chyba, tak. Dała kotu swój cjanek. Była tak zła na kota, że dała mu swój cjanek i nazajutrz, spodziewając się, że kot będzie leżał martwy, kot siedział na oknie i oblizywał swoją łapę. To mi Alina opowiedziała i ja to potem znalazłam w jej książce, to opowiadanie. Znaczy opowiadała właśnie czasami, ale to było w książce i ona mi tą książkę jeszcze w szacie graficznej tego ala z elementarza, taka mała brązowa książeczka, ona mi ją podarowała, ja ją przeczytałam, także opowiadała jakieś tam, opowiedziała mi o swoim bracie, który potem był na nią zły, bo ona opisała, jak to jako malutki tam u kogoś skradł jakąś broszkę, żeby podarować jakiejś koleżance. Znaczy opowiadała to, co ona opisała. Ona opisała to świetnie i miała tam jakieś notatki, bo ja mówiłam, pisz, tyle masz do powiedzenia. I ona tam jakieś notatki miała, ale przypuszczam, że po jej śmierci to one jakoś może są w archiwach Ani. W każdym bądź razie ona mnie z Polską w jakiś sposób pogodziła, dlatego że ja przez pewien okres w Paryżu zajęta tą integracją i zła na Polskę się odcięłam, a Alina prenumerowała zeszyty literackie i ona mi ciągle te zeszyty pożyczała i ja z powrotem dzięki niej jakoś się zainteresowałam i zaczęłam sobie z książki jakieś sprowadzać z Polski. Też ona mi czasami przywoziła jakąś książkę. Także ja się dzięki Alinie w zasadzie w jakiś sposób z powrotem po troszeczku zaczęłam interesować. A teraz jest Pani pierwszy raz w Polsce od kiedy? Ja wyjechałam z Polski w 50, powiedzmy dla okrągłości, 1 stycznia 58. 5 lat po moim wyjeździe, ponieważ byłam w strasznej nostalgii pierwsze lata, bo to wyjechałam po studiach, po tym życiu bardzo ciekawym, miłym i tam była taka pustka jednak na początku w Paryżu, to ja po 5 latach z tym dowodem podróży bez państwowca, gdzie było powiedziane, do wszystkich krajów mogę jechać, tylko nie do Polski, powiedziałam, co mi już mogą zrobić i przyjechałam. Ale nie do Warszawy, tylko do Wrocławia. I byłam 2 tygodnie we Wrocławiu i w Łodzi. Wpuszczono Panią, tak? Widocznie nie spojrzano na tą ostatnią Ale miała stronę. Pani jakiś też dokument francuski? Jakiegoś Miałam kartę pobytu? Dowód podróży. Nie, dowód podróży Ten, bez państwowca. Ten, który Pani w Polsce wystawiono? Nie. Francuski. Francuski. Francuski titre de voyage z fotografią, którym mogłam podróżować po Europie, prosząc o wizę. I dostałam wizę polską i przyjechałam. Powiedziałam, co mi mogą zrobić? Nic mi nie zrobili, nikt się mną w ogóle nie interesował. Tam się zameldowałam w jakiejś komendzie, jak przyjechałam. Spotkałam moich wszystkich przyjaciół z uniwersytetu. Pojechałam do Łodzi, gdzie też miałam jeszcze wtedy przyjaciół. I
po 2 tygodniach wróciłam do Francji i po tej podróży cała nostalgia jakoś znikła. Ta nostalgia znikła, bo to wszystko, co było w marzeniach, we wspomnieniach, tego już nie było. Wszyscy już byli po studiach, gdzieś tam pracowali, prowadzili jakieś swoje normalne już życie i wszyscy się bardzo ucieszyli. Nawet zaprosiłam jedną koleżankę z mojego roku, żeby przyjechała do Paryża. Ona przyjechała do Paryża, ale zamiast chodzić do Louvru i zwiedzać muzeum, chodziła z moją córką nad Sekwanę na basen. Uważałam, że było trochę szkoda mojego wysiłku po to, żeby ktoś chodził na basen. Baseny tu są może lepsze. No ale w każdym bądź razie dla tej Luśki, no, nie wiem, czy ona jeszcze żyje, to było jednak wielkie przeżycie, bo chodziła na basen na Sekwanie. Także Alina, Alina, przede wszystkim jestem tu w zasadzie dla Aliny. To znaczy ta motywacja, żeby przyjechać, to była jednak Alina. Ja też dzięki Alinie poznałam Marysię Keller, która przyjeżdżała do Paryża na te różne kongresy lekarzy świata. I Alina, ona jakoś chciała, żebym ja pracowała z nią na Polskę, ale ponieważ ja jednak znam rosyjski, to ja nawet dla lekarzy świata byłam ciekawsza na Rosję niż na Polskę. Także... Czyli była Pani w Polsce w latach 60. W 63. W 63. Potem Pani już nie przyjeżdżała? Potem nie przyjeżdżałam. Po pierwsze nie miałam specjalnie, towarzystwo uniwersyteckie już w zasadzie nie wchodziło w rachubę. Z rodziny ja nikogo tu nie mam. Przyjaciół też nie. Także Marylka przyjeżdżała czasami. Ona to sobie gdzieś, ona była w Malmö, w Szwecji, jakiś tam rok mieszkała, to ona tam poznała dużo Polaków i ona ma tu jakieś nawet przyjaźnie, ona przyjeżdżała. Czyli teraz jest Pani drugi raz od czasów, od lat 60., tak? To znaczy ja jestem po 50 latach, 63 i 14 to 50 lat. 50 lat. To znaczy zawsze pielęgnowałam język, piszę w zasadzie bezbłędnie, mówię też nie najgorzej. Marylka tylko dzięki moim wielkim wysiłkom mówi, bo nie chciała. Jako dziecko ona się wstydziła, że ona mówi innym językiem. Także teraz jest zadowolona. Czytać nie czyta. No ale ja myślę, że ja ją jednak nauczę. Bo to nie jest to samo, ten sam alfabet, ale to, jak ona mi recytowała Mickiewicza, Litwo, Okrzyzno, Morza, co miało być napisane Litwo, ojczyzno moja, a czyta się tak, Morza. I jakie było Pani wrażenie? Wylądowała Pani i co? No wrażenie było, że wszędzie piszę po polsku. To znaczy oczom się nie wierzy. Po tylu latach, gdzie wszędzie piszę po francusku. Albo ewentualnie, powiedzmy w Izraelu byłam kilka razy, piszę po hebrajsku i po angielsku i nagle wszędzie piszę po polsku. Także to jest szok i potem się słyszy też dookoła, chociaż nie miałam tak za bardzo okazji. I na razie, no wczoraj żeśmy poszły na Starówkę, nawet wieczorem po ceremonii poszliśmy na kolację. Marylka tu ma przyjaciółkę i ja tam mam tu jakiegoś kuzyna, który jest Izraelczykiem, ale tu ma jakąś medyczną, nie wiem czy przychodnię, coś ma, jakiś biznes związany z medycyną i on bywa trochę tu i trochę tam. Także może być, że dzisiaj wieczorem się z nim spotkamy. Nie mogę powiedzieć, dlatego że ja warszawianką nigdy nie byłam. Dlatego oczywiście ja na tym powiedzmy, zanim się wyjechało, się było na tym placu, ale się widziało ten pomnik,
ale Warszawa dla mnie oprócz tego, co widziałam potem w telewizji, tak, czy na filmach, to Warszawa nigdy nie była moim rodzinnym miastem. Ja lepiej pamiętam Łódź, no a Wrocław w tamtych czasach to była połowa rozwalona i trochę odbudowanych, także to śmieszne, bo ja do wojny przez tych 8 lat żyłam w Polsce, potem jest ta przerwa na Rosję, potem 10 lat w Polsce znowu i potem już 50 lat we Francji. To znaczy nawet więcej. To znaczy, że w gruncie rzeczy większość mojego życia jest we Francji, ale mentalność moja to jest jednak mentalność polska. To znaczy ja lubię polską kuchnię, ja gotuję w domu, to u mnie żadne tam francuskie specjalitety, tylko raczej polskie. Czytam dużo po polsku, teraz się interesuję od kilku lat. To znaczy w internecie mam Gazetę Wyborczą, która jak się okazuje gdzieś tam kawałeczek artykułu, a potem nie wiem co mam robić, żeby dalej, ale trzeba wykupić. Pani chyba powie, co to trzeba zrobić. Trzeba wykupić. Co czytam? Przede wszystkim interesują mnie biografie i właśnie dziś się wybieram do jakiejś księgarni zobaczyć, co jest. Przywożą mi ktoś jak jedzie, zresztą Ala czasem przywoziła jakieś książki i ja wiem z Gazety Wyborczej, jakie są jakieś ciekawostki. Interesuje mnie, nawet pasjonuje historia II wojny światowej. Większość tego, co zostało napisane, jak pamiętniki de Gaulle'a, Churchilla, to wszystko ja czytałam, bo ja zawsze próbowałam zrozumieć, jak w ogóle mogło dojść do tego, co doszło. Także ja powiedziałabym, że się trochę dla siebie specjalizuję w wydarzeniach II wojny, początki, geneza i tak dalej. A mówiła Pani, że pamięta Pani trochę tą Warszawę wojenną gdzieś tuż po wybuchu wojny. Teraz Warszawa wygląda zupełnie inaczej, bo było powstanie w getcie, potem powstanie warszawskie. Jakie to było miasto przed początki wojny? Czy ma Pani jakieś wspomnienie, jakie budynki stały? Bombardowanie. Myśmy przyjechali do Warszawy w pierwszych dniach września. To znaczy rodzice zdecydowali, że trzeba jechać do Warszawy. Ja miałam 8 lat, ale ja do dzisiaj pamiętam, że się dziwiłam, dlaczego do miasta, gdzie będą padać bomby, a nie zostać w tej Falenicy. Bo ojciec poszedł z wojskiem, wyszedł z wojskiem, tak jak prezydent Warszawy kazał. Myśmy z mamą jeszcze z jakąś kobietą zostały według mnie albo Nowolipie 10, albo Nowolipki. Czy to są dwie chyba różne? To są dwie różne ulice, tak. Czy one są blisko siebie? Tak. I wszyscy je mylą. Jedna albo druga na jakimś tam piętrze i pamiętam jak było, nie pamiętam czy przez głośniki, uwaga nadchodzi, alarm lotniczy dla miasta Warszawy i trzeba było schodzić do schronu. Na podwórzu tych Nowolipi czy Nowolipek byli żołnierze i jak to się nazywa, to co strzela do samolotów. No pewnie mieli działo jakieś Jakieś działa, tak, na naszym podwórku i byli żołnierze. I jak się schodziło do schronu, pamiętam, że jeden żołnierz kiedyś zaproponował mojej siostrze kawałek chleba z miodem. I ona powiedziała, ja nie lubię miodu. I mama jej całą wojnę, kiedy się zdychało z głodu, to mama jej wypominała to, że ja nie lubię miodu. To pamiętam sama. Pamiętam te schrony. Pamiętam straszne rzeczy. Pamiętam, że mnie wtedy od tych bombardowań ucho, które całe dzieciństwo bolało, zaczęło tak strasznie dolegać, że mama mnie zaprowadziła pod bombami do szpitala.
I w szpitalu postanowiono, że trzeba mnie operować. A mama musiała podpisać, że daje pozwolenie. I ona mnie w tym szpitalu zostawiła. To był szpital, gdzie leżały kobiety zrozpaczone, które w bombardowaniu traciły swoje dzieci. I pamiętam, że moją tragedią była, że przyszła jakaś pielęgniarka z nożyczkami i obcięła mi moje warkoczyki. To była moja wojna, tak, jak moje warkoczyki. I któregoś dnia, ja tam chyba długo nie byłam, jak się obudziłam rano, to nie było ani jednej osoby cywilnej, byli sami ranni żołnierze i ja, jedyna cywilna osoba, się tam kręciłam wśród tych żołnierzy. Dla nich to było jakieś wydarzenie, bo w nocy zewakuowali ten szpital cywilny i przywieźli rannych żołnierzy. Dlaczego mnie tam zostawili, nie mam pojęcia. Także to pamiętam sama i pamiętam, że jednak odradzili mamie, żeby mnie dała operować w tych warunkach, kiedy nawet szpitale bombardowano i mama mnie wlokła do jakiegoś lekarza, który zrobił punkcję ucha i wtedy można było dalej żyć. I dopiero mnie operowano w Rosji, jak byliśmy w obozie. Także to pamiętam. Pamiętam, jak leżały konie zabite na ulicy i ludzie odkrajali mięso. To pamiętam, że jak kiedyś mnie moja mama przyprowadziła ze szpitala i dała coś do jedzenia i to było mięso i to było smaczne i ja nawet miałam zamiar to zjeść i moja cudowna siostrzyczka powiedziała, czy ty wiesz, co to jest? A mama mi tam coś opowiadała. On powiedziała, że to jest mięso z konia i oczywiście nie weszło w rachubę, żeby to jeść. To pamiętam. Pamiętam, że w tym domu, gdzieśmy mieszkali, kiedyś weszłam do kuchni, były otwarte okna i wleciał szrapnel przez okno i zrobił koło dookoła kuchni i wyleciał, a ja byłam po środku. To pamiętam. Taki kawał czegoś, potem się dowiedziałam, że to się nazywa szpachner i ja tak wstałam, patrzałam na to. Pamiętam. Potem pamiętam, że nie pamiętam w jaki sposób mama z nami pociągiem, ale już Niemcy byli, zawiozła do Łodzi. W Łodzi była ciotka, to znaczy siostra mojego ojca, z przybraną córką, bo ona wyszła za mąż za wdowca z córką, która miała 18 lat, ja miałam 8, taka Żenia. I pamiętam, że Żenia mówiła, ja nie będę nosić tej gwiazdy, bo już wtedy zaczynano. Żenia powiedziała, nie będę nosić tej gwiazdy, a ja tam posadziłam jakąś roślinkę na oknie i powiedziałam coś do Żeni, że Pan Bóg będzie dbał o to, czy coś takiego. I Żenia powiedziała, Boga nie ma. Ja czekałam, żeby Bóg jej pokazał, że jest, to znaczy jakiś tam piorun, czy coś z tych rzeczy. A ponieważ nic się nie zdarzyło, to doszłam do wniosku, że widocznie Żenia ma rację. I w gruncie rzeczy dla mnie problemy wiary nie istniały, to znaczy nie miałam z tym problemu. Żeni ojciec zmarł, Żenia z matką, to znaczy z moją ciocią, dostały się do Oświęcimia. Żenia, ciotka dzień czy dwa po wyzwoleniu zmarła, bo tam za dużo zjadła, bo wtedy zdaje się, jak nie wolno było jeść za dużo, bo wygłodzona. Ciocia zmarła już po wyzwoleniu, a Żenię Czerwony Krzyż wywiózł do Szwecji. Ja ją potem odnalazłam wiele lat potem i pojechałam się z nią zobaczyć. I Żenia, która wtedy, kiedy ja ją widziałam, to się na nią patrzałam tak, a na lotnisku usłyszałam jakiś głosik spod ziemi. Fredka, bo jej posłałam zdjęcie. I pamiętam, moje pierwsze wrażenie było, jakaś ty mała.
A ona powiedziała, czy ja kiedyś byłam duża. Oczywiście, że była duża, bo zależy jak się patrzy. Żenia w Szwecji była rzeźbiarką, skończyła Szkołę Sztuk Pięknych i pisarką. I napisała jakieś książki, ale po szwedzku. Marylka mieszkała jakiś czas w Szwecji i nawet się nauczyła. I Żenia się wtedy cieszyła, że chociaż jedna osoba z rodziny będzie mogła przeczytać jej książkę. Ja myślę, że Maryla ma jej książkę i Żenia zmarła nie tak dawno temu. Jak miała na nazwisko? Żenia była Marcinkowska. A jej właśnie macochą była właśnie taka ciocia, chyba Ewa Kleczewska, która zmarła po wyzwoleniu. Druga siostra mojego męża, mojego taty z córeczką zginęły w Warszawie w getcie, babcia zginęła w getcie. To wszystko wiemy mniej więcej od tej Miny, która wyskoczyła z pociągu. Ona znała trochę dzieje rodziny. A ja chciałam jeszcze spytać, jeszcze na chwilę wrócić do Aliny Margolis, bo jak to jest z jej małżeństwem, z Markiem Edelmanem? Czy ona jeździła tu do Polski albo on przyjeżdżał tu do Francji? Były jakieś takie między nimi relacje? Czy to w ogóle było małżeństwo od czasu, kiedy się rozstali w 1968 roku? Raczej nie. Znaczy Ala wyjechała z dziećmi. Marek został, oni się nigdy nie rozwiedli. To znaczy oni jako małżeństwo oficjalnie w zasadzie byli do końca, bo Alina nosiła nazwisko swego ojca i Marka. I ona przyjeżdżała od jakiegoś czasu, ona była bardzo aktywna. Ona organizowała przesyłanie leków do Polski. Ona organizowała przecież tą fundację, tak, to był jej pomysł. Ona się zajmowała dziećmi, które były chore na cukrzycę, tam też odkrywała jakieś tam metody. I jako małżeństwo, nie, to znaczy ja tak uważam, że ja nigdy Marka przez te 20 lat w gruncie rzeczy naszej przyjaźni, to ja Marka nigdy w Paryżu nie widziałam, chociaż na pewno bywał, ale nie, to znaczy oni jednak zachowali dla siebie jakąś wielką przyjaźń i dzieci jednak i Olek i Ania kochają i jedno i drugie i ci rodzice byli, ale oni jako małżeństwo raczej nie. Z tego co rozumiem, to Marek miał tu jakąś przyjaciółkę, bo dużo o niej Ala nawet bywała czasami zła. I także każdy miał jakieś swoje życie. Alina była bardzo, bardzo jakaś taka kobieca, lubiła się ładnie ubrać. To znaczy nigdy nie była kokietką, ale bardzo taka zadbana. I poza tym na przykład zawsze jak wracała z jakiejś podróży, zawsze coś przywoziła. To nie było, żeby Ala przyjechała bez prezentu. Znaczy ona jakoś taka była bardzo, bardzo szczodra. Ala zostawiała swoje mieszkanie, jak wyjeżdżała, kto miał rękę i nogę, to mógł tam u niej mieszkać. Czego ja tak nie bardzo chętnie. Także każdy, kto potrzebował gdzieś przenocować, mógł przenocować u Ali. Wszystkim była, oprócz powiedzmy kurą domową, na pewno nie, to znaczy czasami, ja pamiętam, myśmy miały wspólnego mechanika samochodowego. To był taki człowieczek, który miał 1,40 m, ale taką głowę bardzo męską. Jeden z najlepszych mechaników w Paryżu. I to był mój mechanik, ale ja go podarowałam też Ali i on się tam zajmował jej tym auteczkiem. I ona go kiedyś zaprosiła na kolację, to poszła, ona miała na dole, tam gdzie mieszkała, był Libańczyk, to znaczy restauracja libańska. Ona tam zamówiła to, co trzeba, przynieśli na górę i Ala udawała wobec tego, że
Jean-Marie, że ona to przygotowała, ona nie miała pojęcia o tym, jak się gotuje, to znaczy ja się pytałam, coś ty dawała twoim dzieciom jeść, jak przyjechaliście? No jak to? Ja im robiłam kotlety. Na pewno robiła, bo nie umarli z głodu, ale ona do tego żadnych wielkich zdolności nie miała. No ale ja właśnie w ogóle była jakaś taka bardzo bezpośrednia, to znaczy z Alą można było od razu, przypuszczam, bo tak się zdarzyło ze mnie, znaleźć jakieś wspólne coś. To znaczy, jak gdyby była w rodzinie od zawsze. I jakiś taki ciepły, bliski człowiek, chociaż nie zawsze łatwy. Bowiem ludzie, którzy z nią pracowali, tak jak powiedziała wczoraj Agnieszka Holland, ona była wspaniałym człowiekiem, ale nie miała wspaniałego charakteru. Ja nic na ten temat nie mogę powiedzieć, bo ja z nią nie miałam żadnych konfliktów, nie miałam powodu i raczej to, co ona miała z siebie i dawała, to było dla mnie zawsze skarbem. I powiedzmy moje znajomości, na przykład w Rosji, gdzie ja mam łatwość ze względu na język i na pewną mentalność, to też nam na początku tam w Petersburgu bardzo pomagało. Także jaka była Alina? No była jakaś taka swoja. I inaczej nie mogę powiedzieć. I jakoś mi brak te ostatnie lata, że ona miała problemy już zdrowotne. Na przykład ona mieszkała na 10. piętrze i był piękny widok z jednej strony. Czy pani zna Paryż? No tylko trochę raz byłam. Sacré-Cœur, z drugiej strony przez okno była wieża Eiffla i zachodziło słońce i piękne widoki. I pamiętam te już ostatnie lata. Dzwoniła co wieczór, Fredka, przyjdź szybko. Ja nie mogłam szybko, trzeba było godzinę jechać autobusem. No bo zachód słońca taki piękny, że musiałam przyjść to zobaczyć. I ona zawsze pamiętała, ona wiedziała, mimo że miała już wtedy problemy, że ona wiedziała, do kogo ona dzwoni i wiedziała po co. Na przykład bardzo lubiła mojego wnuka, którego moja córka zaadoptowała, jak miał 2 latka. Nie, dobrze jest wszystko. Także tak nawet przywiozłam zdjęcie, dałam Marysi Keller, gdzie ona z tym Jasiem siedzą przytuleni. Była, tak jak zresztą wczoraj na tym filmie, to jest Ala, tak ona opowiada tak bezpretensjonalnie, jak ona u lekarzy świata, właśnie to, co ona mówiła do mamusi, najpierw byłam córką Margolisa, potem byłam żoną Edelmana, u lekarzy świata jest Alina. Ja myślę, że nikt dokładnie nawet nie potrafi wymówić nazwisk. Edelman, Margolis, jest Alina. I do dzisiejszego dnia ci ludzie, którzy u lekarzy świata z nią pracowali, to dla nich jest Alina. I ona miała jakąś taką, że tak powiem, pozycję moralną z tego jej właśnie przykładu, z życia, że była w jakimś sensie i dalej jest wzorem tego, jak człowiek, który tyle sam przeżył, ile ma do oddania innym. Także to... Ja myślę, że ona by się bardzo cieszyła z tego wczorajszego wieczoru. A ten Jaś, który przetłumaczył jej książkę, który jak przeczytał Ale z elementarza, to aż zdębiał, poprosił o zezwolenie tłumaczenia, powiedział, ja nic nie chcę, żadnych pieniędzy, ja chcę to przetłumaczyć. I on zmarł w tym samym dniu i w tym samym dniu został pochowany, tylko na innym cmentarzu. Ja tak sobie myślę, czasem oni może tam sobie gdzieś
jakieś dyskusje literackie albo tłumaczeniowe tam w Niebiosach, może tu sobie tam o czymś mówią z tym Jasiem Górko. No dobrze, ja myślę, że może byśmy obejrzały zdjęcia i też jeśli możemy sfilmować, tylko ja je przyniosę. Zdjęcia zostawię. Zrobiłam fotokopię, ale nie na papierze, bo nie miałam. A to jest mój dziadziuś, ojciec mamy i mama w 20 roku, to znaczy mama miała 24 lata. To ja pani tu przeszkadzam. To są moi rodzice. To jest 36 rok, to znaczy ja mam 5 lat, moja siostra ma 3, a to jest ta właśnie Lenka, kuzynka, która zginęła w getcie razem ze swoją mamą i z babcią. I to jest zdjęcie w Łodzi, tak? Zrobione? Czy to już jest w zdjęcie Falenicy? chyba w Falenicach, przypuszczam. Teraz. To mamusia ze swoją siostrą Ludką i to jest 12 rok. Ciotka była trochę starsza od mamy, też bardzo długo żyła, a mama tutaj ma wobec tego 16 lat. Ciotka chyba ma ze 20, może 2-3. To mój tata, chyba w 17 roku, bo nie mam daty, z jakimiś 2 panami i nie wiem dlaczego mam w głowie, że może jeden z nich to jakiś poeta Usher Schwarzman. Ja myślę, że był taki i może to on. Czyli pani tata jest tutaj po lewej, tak? Tata jest po lewej. A mówiła tak? pani, że on w 17 roku brał udział w rewolucji bolszewickiej, tak? Tak, to znaczy, Ale jako bundysta? może nie bolszewickiej, Tylko... bo tam przecież były 2. A, no były 2, tak. W każdym bądź razie w jednej z rewolucji, tam wtedy bolszewicka to była oktyabrska, ja to była w oktober, tak? Tak. A ta poprzednia to Październikowa. była ta taka, więc... Czyli to, aha, rozumiem. Tu jest też mój tata, tu coś pisze po żydowsku, ale ja nie czytam. No tak, ja też nie przeczytam, bo nie znam dobrze Jidysz w ogóle prawie. Czyli Ale to też jest pani tata? Czy tutaj? Tutaj. I to też chyba tamte lata. Ale coś on pani opowiadał o tych czasach? Co on tam robił dokładnie w Tata Rosji? w To on był ogóle w mało Rosji? opowiadał, tata przebudowywał świat i nie miał za dużo czasu opowiadać swoim dzieciom coś. Tu jest napisane foto Engel, Kalisz, chyba, niecała 12. Chyba, że Ale nie ma daty. daty nie ma. Nie ma daty. Ale to mogła być jakaś grupa. No, tata tutaj młody. Mamy tu nie ma na pewno. Czyli nie Może. opowiadał nic o tej Rosji wtedy? Co robił tam w tym 17 roku? Nie, ja myślę, że on tam, to raczej mama w swoich opisach może więcej. Aha, Ja no dobrze, nigdy doczytamy. jakoś nie opowiadał, on nie miał po prostu czasu. Najpierw do wojny to myśmy w Falenicy, a on dojeżdżał. Potem w czasie wojny to było nie do tego, że tak powiem. A po wojnie to już my, ani ja, ani moja siostra, żeśmy miały swoje sprawy i nie były za bardzo. Dzisiaj się oczywiście żałuje. Więc to jest moja babcia, ojca matka, która zginęła w getcie. To są jej 3 synowie z żonami. Znaczy ja to potem gdzieś podpiszemy. To jest zdjęcie z tej samej kategorii, co tamto duże, ale to jest chyba 38 rok, bo to przyjechał z Brukseli jakiś przyjaciel taty, fotograf.
I tutaj już ja jestem trochę starsza i moja siostra, i mama, i tata, ale to jest mój oryginał. W Falenicy, chyba. tak? Sądząc po drzewach. Tutaj to, co mówiłam, odbudowujemy. To jest to zdjęcie. Tak. I rzeczywiście widać z tyłu Widać dwie wieże kościelne, ale nie wiem, co to jest. Co to może być? Może to jest gdzieś na Starówce, może to jest kościół świętego Floriana. Trudno powiedzieć. I to jest pani w którym roku? W 40... To mógł być 40... No, może coś pisze. To może być 40 albo 6, albo 7 rok. Zaraz, co ja tu mam? Co ja tu przywiozłam? Pani wie, że to z moją siostrzyczką, tutaj coś pisze, po żydowsku 38 rok. A to tutaj nie ma, 36 rok. To znaczy to, co mówiłam, że ja mam tutaj 5, a Luba ma 3 i Lenka, która zginęła, ale najzabawniejsze, pani Joasiu, Tak. na tym samolocie Jest pisze napisane Warszawa, Paryż. Tak, jak gdyby to było takie przeznaczenie, tak? O, śliczne zdjęcie. A to trochę wcześniej. Takie To też zdjęcie. z siostrą, tak? Tak. Takie zdjęcie. A, to co opowiadam, te obozy skifu, nie ma tutaj, a to tata coś pisał. Tu ja wciągam chorągiew, dookoła stoją starsi towarzysze i mi się zdawało, że ja miałam zdjęcie, gdzie stał, ja nie jestem pewna, ale to mógłby być może Marek tu. No trudno powiedzieć, możliwe, że to jest on. Chociaż Chociaż on nie mi się kojarzę, żeby on zawsze był taki kędzierzawy. Znaczy zawsze Wydawał kojarzę, że już szczuplejszy, tak. ale wysoki był, szczupły był. W każdym bądź razie to jestem ja. Tutaj pamiętam, to są ci z Zukunftu, to znaczy ci towarzysze z tej wyższej, że tak powiem, klasy. To były obozy skifu, to znaczy gdzieś do lat chyba 15-16, a potem to już byli ci towarzysze. To jest taki Żeleznikow, jego pamiętam. On był partyzanem w czasie wojny, to taka jakaś Rudka. Nie bardzo pamiętam. To był dzień, kiedy mój dyżur wciągać chorągiew. No i jest tego zdjęcie. I jest tego zdjęcie. Jest zdjęcie. Jest pamiątka. To jest zdjęcie w Paryżu, cała rodzina. To znaczy Marylka i jej kuzyneczka, ja i moja siostra, nasi mężowie i rodzice. To jest zdjęcie w Paryżu. Przyjeżdżał jakiś kolega, nie pamiętam skąd, ale może z Polski i myśmy go wszyscy oczekiwali na dworcu. Także tu jest cała rodzina. A tu Marylka. Malutka. Wtedy. Tak. No ale może miała tu może 5 lat. Jak pani mąż się nazywał? Mąż się nazywał, to znaczy w Polsce on się nazywał Aleksander Sasza Goldszal. Ona nosi jego nazwisko, a ja jako mężatka miałam jego nazwisko. Jakoś go nazywali wszyscy Sasza. Sasza urodzony w 30 roku i on zmarł w Izraelu jakie 4 lata temu. Aha, i tu jest napisane w mieście Osz, Kir, czyli co? Kirgistan? Kirgiska SRR. Tak. I jest napisane, że otrzymuje na pierwsze półrocze roku szkolnego 45-46 następujące odstopnie. I tak, i co mamy tutaj? Ze sprawowania bardzo dobry, z angielskiego dobry, z rosyjskiego dobry, angielski niedostateczny. Uczono angielskiego w tej szkole? Widocznie. Historia dobry, historia Polski dobry, konstytucji dobry, geografia dostateczny.
Arytmetyka, algebra niedostateczny. Nie zdała Pani. Z czego miałam? Z arytmetyki. Tak, mój wnuk, co prawda genetycznie nie ma z nami nic wspólnego, ale do matematyki jest absolutnie niezdolny. Ja jemu zawsze mówię, to ty się wrodziłeś w babcie. Ale nie pamiętałam, że aż tak źle było. A potem? Potem to jest, to było do klasy 7, a to do 6. I tutaj oceny to jest są następna trochę, klasa? To jest właśnie następna. Czyli tutaj uczeń klasy 6. Dobry. No to się poprawiła. Bardzo. To mam nie najgorsze stopnie. Nie najgorsze. I to jaki to jest rok? To są półrocza, tak? To są półrocza, to jest 45,4,5, a tu 45,6. No to dziwne. A to jest 7. klasa, a to 6. a to jest 6. To się nie poprawiłam, tak. tylko na odwrót. No ale tą arytmetykę można sobie wybaczyć, bo to nie jest zbyt powalający. To jest mój dyplom ze szkoły tłumaczy, 61 rok. To znaczy ja w gruncie rzeczy 2 lata po przyjeździe do Francji bez jedynego słowa mam dyplom tłumacza. Także dzisiaj nawet się sama zastanawiam, jak ja mogłam, no ale jakoś widocznie mogłam. Nie wiem, dlaczego porobiłam te zdjęcia, to są dla Pani. To jest zdjęcie jakiejś dziuni z 51 roku, którą poznałam na wakacjach i która mi opowiedziała swoje dzieje w czasie wojny. I ja napisałam opowiadanie pod tytułem Pierwsza komunia, którą w Paryżu nawet ktoś przetłumaczył i wydrukował w żydowskiej gazecie. I jeżeli znajdę, to przyślę. Na pamiątkę kochanej Fredzi, abyś mnie czasem wspomniała, Dziunia. Wspominam. Ona nawet nie wie, że ja opisałam. A to jest w Warszawie i to jest przed pomnikiem Syreny, tak? Czy tak. to jest gdzieś? Aha. Ona przeżyła wojnę, ukrywając swoje pochodzenie na wsi. I to się nazywa Pierwsza komunia, bo trzeba było jechać do pierwszej komunii, a ona w żadnym wypadku nie mogła z 2 powodów. Pierwszy powód, bo pamiętała swoje żydowską rodzinę, bo uciekła z getta, była małą dziewczynką, a drugie, bo tą komunię to się jechało do kościoła, do jakiegoś większego miasteczka, gdzie ją tam gdzieś złapano i wsadzono do piwnicy i jakiś tam Niemiec powiedział uciekaj. I ona się bała, że może ją tam mogą poznać. To ona nie mogła tam jechać i nie chciała powiedzieć tej swojej opiekunce prawdy, dlaczego. I wyszła na drogę, tam czekali na tą furę, która ich zawiezie na komunię i tam leżała stłuczona butelka z taka potłuczona, ona tam postawiła swoją nogę, i zraniła się i nie mogła już pojechać. Rozumiem. Także, ale ja z tego oczywiście tam dodałam, odjęłam, zrobiłam. Tak. Gdzieś, jeśli możemy jeszcze jakieś zdjęcia mamusia. Z Pani mamą. Tutaj tato był wielkim szachistą, przed wojną znanym, tu gra w szachy, no ale to jest na innych zdjęciach. To jestem ja z moją siostrą przed wyjazdem. Przed wyjazdem, czyli w jeszcze 56. W Łodzi, jeszcze w a Łodzi. jeszcze w 50 w takim razie. Tu może jest gdzieś. Foto Irena Strzemieczna, Łódź, ulica Piotrkowska. To mogło być, jeszcze ja mieszkałam w Łodzi, to mogło być powiedzmy 49 albo 50 rok. To mamusia z moją siostrą rok przed jej śmiercią. To ile lat miała Pani siostra, jak zmarła? Słucham? Ile lat miała Pani siostra? 37, ma młoda. To na grobie taty, to siostra rok przed śmiercią. I tata jest pochowany na którym cmentarzu?
Ona jest pochowana, to jest w Paryżu, to są takie różne ziomkostwa mają swoje groby. I tato jest pochowany na, to nie ziomkostwa, ale to jest chyba grób bundu. Icek Kleczewski, tak? Tak, tak, więc to ukochane zdjęcie, bo to nasza rodzina, mama, ja i najważniejszy członek rodziny. Rozumiem, czyli Pies. pies. Pies, który nie odchodził od mamusi, mama je śniadanie, pies trzyma tutaj mordę, bo jemu tam kruszki wpadały, to on trzymał, nawet czasami otwartą i sobie tam podjadał z babcią. I to zdjęcie, które było na, to mamusia, to jedno z ostatnich zdjęć, ona już tu gdzieś ma jakie chyba 98-9 lat. I ta tak mniej więcej wyglądała, jak zmarła. To mamusia na wakacjach. A pies jak się nazywał? Piesek się nazywał Helios i to był taki, to się nazywa spaniol bretoński. To jest pies myśliwy, pogryzł wszystkich moich przyjaciół, ze mną włącznie i nawet babcię 2 razy pogryzł, ale ona go jednak bardzo kochała. I on tak też od niej w ogóle nie odchodził. A to już babcia na balkonie, już naprawdę, już tu miała chyba ze 102 lata. I dalej z psem. To Marylka ze swoim synem, Janem, który się urodził w Bułgarii. No ale przyjechał do Paryża, zrobiła mu strasznie wielką barmicwę. I to jest właśnie w czasie barmicwy, tak? Wychowała go tak po żydowsku, chociaż on z urodzenia przypuszczalnie jest Cyganem może. Bo nie bardzo wiemy. To Marylka z babcią. Marylka ma tu 20 lat, to a babcia tu mówi, to 20 lat, znaczy jeszcze młoda. Jeszcze młoda babcia. To co? Zostawiam te zdjęcia. To myśmy mieszkali we Wrocławiu w takim domu, to ja. I w środku były słupy, bo inaczej to, ale się jakoś nie Widać zawaliło. miejsca po strzelaniu. Wszędzie, tak. Z czasów Ale wojny. piękna kamienica. Z czasów wojny. Także to nasza rodzinka na wakacjach. Babcia, Marylka i jej kuzynka i ja. Gdzieś na wsi pod Paryżem. A to jest to zdjęcie, które... Nie, to nie jest to. To zdjęcie, które jest na okładce, to chyba nawet nie przywiozłam, no nieważne. A ma Pani tu jakieś zdjęcie z Aliną Margolis? Dałam Marysi Keller. Z samolotu mamy zdjęcie w samolocie, jak wracamy z Petersburga. 2 zdjęcia, jedno w samolocie, Alina taka uśmiechnięta, ja nie wiem, jakaś taka, może zmęczona byłam. I dałam Marysi te zdjęcia, które miałam z Aliną. Dużo nie miałam. No. A to jest jedyne zdjęcie, które mam z Rosji. To widocznie. To są jacyś koledzy Pani? Tak, na pamiątkę od kolegi z 1. klasy Szkoły imienia Wasilewskiej w Oszu, Kirgizja, 46 rok. To jeszcze w Oszu widocznie. Tak. W Oszu robione. To w tej szkole, to moje koleżanki, ten rok, który przepracowałam na Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, między dyplomem i wyjazdem. I to są moje.
A ma Pani to zdjęcie spod pomnika bohaterów getta gdzieś tu? Czy ja je mam? Zaraz zobaczymy. A to ta rodzina, która mieszkała w tym drugim pokoju obok nas. Mówiłam, że myśmy mieli jeden pokój w tym rozwalonym domu, a tutaj państwo, nie pamiętam nazwiska, mieli 4 synków, ale strasznie chcieli mieć dziewczynkę, to zdaje się, że mieli jeszcze dalszych dużo synów. A dziewczynki nie? Okej. Nie, widocznie nie. Zaraz zobaczymy. A to pokój w środku we Wrocławiu, tutaj ten słup, a to łóżeczko Maryli. No tak. Takie A to czasy. właśnie rodzice, to już po wojnie, rodzice i siostra i ja. To też w takim lesie trochę wygląda jak Falenica. To może nie Falenica, ale to gdzieś mógł być jakiś może Miezeszyn, nie Miezeszyn.